Dzień dobry wszystkim. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie. Dawno żeśmy się nie widzieli. Tak. Zaledwie- W tym składzie to chyba z tydzień. Tak. Panowie, ja chciałem wam pokazać coś, tylko niestety jest nas za dużo i nie widać, ale to wywalę tutaj Pawła i wywalę Maćka. I spójrzcie, ja przygotowałem czwartkowe kolacje. No i kurczę, niestety, jak jesteście razem wszyscy, no to tego nie widać. No to Tak nie jako, zdążyłem że... tego zobaczyć. No, to następnym razem. W każdym bądź razie to chyba szybkie przywitanie i lecimy, co? Bo mecze są ponoć później i ludzie mogą chcieć oglądać. Nie, są teraz. Już się zaczęły. Ja nie chyba. mogę powiedzieć, jakie nazwy grają, bo ja z Warszawy jestem, no więc nie mogę. Ale ty, Okej. Mateusz, możesz. A ja nie wiem, bo byłem w biegu cały dzień. Legia. No. No to okej. No. Okej. No to po mojej prawej Marcin Gliwa, zwany jako Martin. Poniżej Tam. mnie ojciec dyrektor Maciej Kapitan Lisowski i po przekątnej Paweł Jeżowski z zagranicy. Panowie, dużo się działo w ostatnim tygodniu? Zależy, z której strony patrzeć chyba. Czy ogórkowo było? Nie, no Maciek Nie. był chyba kilka razy w Polsacie w ogóle. To jest nasza nowa Nie gwiazda od tej się rodzi. strony, nie od tej No strony. nie, no porozmawiajmy, nie? Jak ty to robisz, bo nas tylko raz zaprosili. Tak, no zgadza się, jakieś zarzuty się Raz w pojawiły, tym czy ja tygodniu. mam, czy ja mam jakieś układy w tym Polsacie, nie? To ja myślę, że tam stały ale kącik słuchaj, ten Ale słuchaj, tam jest ciekawsze hasło, bo padło... Lisowski o wojnie, albo nie wiem, O, albo Lisowski o świecie, nie? Ale tak. słuchaj, Lisowski na każdy temat. tylko jeszcze, kurde, brakuje wróżbity, tak? Ale wróżbita już był przecież, pamiętacie? No właśnie, No. no właśnie. A to możesz, zobacz, ten pasmo wieczorne i pasmo ranne prowadzić, nie? Rano tam na poważnie, tutaj Rano jakiś sobie wieczorne tam z mundur, rozmowy z nie? duchem. A potem Tak. nie? Rozmowy z duchem, nie? I od razu Tak, jeszcze Mateusza, wiesz, pogaduchy z zaprosisz. duchem i... Tak, no. Ja poczekam na tą koszulę, wiesz, jeszcze jak będzie Słuchaj, wiesz, Gaetan. Gotowy A w nocy to prosto, wiecie, z nad jakiegoś jeziora z wędką o rybach. Ale słuchaj, temat ryb jest bardzo nośny. Nie, a wiesz, to mogą wyciąć, bo to wiesz, teraz promowanie napojów jest zakazane, więc to No, Ale patrząc ja mówię nie tylko o rybach. Patrząc na zapis, co jest na czacie, to czatowicze jak Co? najbardziej weszli w klimat. Łomot akustyczny, u kogo? Nie wiecie. Tego nie, Nie, wiem. chyba chodzi o to, że za bardzo śmieszkujemy i wszyscy mówimy naraz, więc bądźmy poważni. panowie. Otóż to. A to rano jest. To nie ten program. A nie, to tak, dzisiaj jest poważnie. Okej, panowie, dobra. Dobra, Śmieszki śmieszkami, działajmy. przy okazji, by the way, to się okazało, że niektóre rzeczy się mylą w niektórych redakcjach, tak jak wczorajsze nagranie się pomyliło i miało mnie nie być, a się znalazłem, tak? Tak samo dzisiaj, tam gdzie miałem być, to tego nagrania dzisiaj nie ma, będzie jutro w Super Expressie. No to Ale, gratulacje. przepraszam, ja nie jestem z z Wrocławia. Słuchajcie, do wracając i konkretów. będąc poważnie. Chciałem was zapytać w tej części wojskowo-politycznej. Aha, taka informacja. Martin dzisiaj wrzucił swój raport wojenny. Jak ktoś go przejrzał i ma jakieś pytania, to niech poda na czacie, bo to akurat jest okazja, żeby go wykorzystać w ten sposób. Dokładnie tak. Kogo wykorzystać? No, Mnie Martin, podobno Tak. nie. A, tak. dobrze. No jak jest, Ale to wiecie, może że odpowiedzieć. żona jest za ścianą, także wiecie. Czyli możemy wykorzystywać. Nie, To żona Ale nie rozumiem, będzie zachęcasz. nie, absolutnie. Ale do żony? Nie, co? Tym słyszeć. bardziej. Nie, się zgubiłem. Dzisiaj idziemy w złym kierunku, panowie, chyba. No słuchajcie, to nie Coraz wtorek, bliżej nie weekendu. wtorek, no. Dobra, Coraz bliżej weekendu. słuchajcie, Mati, jaka jest agenda? Ludzie się pytają. jaka jest agenda? No więc politycznie i wojskowo ja bym chciał was zapytać w pierwszej kolejności o 25. Armii Rosyjskiej. I tu chciałbym, Na grubo żebyście jedziesz. opowiedzieli o tym, gdyż dostaliśmy informację, że Rosjanie chcą sobie taką armię odtwarzać. I chciałbym usłyszeć wasze zdanie, co to było,
Do czego to służyło, jak to działało, jak to budziło postrach i dlaczego wykorzystują to w tym momencie. I w co ich wyposażą? I w co ich wyposażą. Bo takie pytania były. Jakich ludzi. Słuchajcie, ja akurat nie odrabiałem lekcji a propos tego, jaka była chwalebna rzekomo jak to się mówi, ścieżka frontowo-bojowa tejże armii, ale powiem tak. O tym, że takie coś, dowództwo czegoś takiego Ale to formują czekaj, na Maćku. Syberii. Maćku, bo to już będziesz mówił o tym, co teraz będzie. A ja bym chciał zacząć od tematów historycznych. Mamy Marcina. Martin, właśnie, jeśli masz historię tej 25. ale nie mam historii 25 i niestety rozczaruję was, bo nie interesowałem się tym. Interesowałem się tym, co robi Ministerstwo Obrony, a szczególnie od samego początku wojny, czyli pytanie zawsze brzmiało, czy będą uzupełniać i powiedzmy tam pewne jednostki wcielać w skład formacji, które już są, a oni sobie rozbudowują nowe formacje i tych nowych formacji od początku wojny powstało 280, z czego to są przeróżne formacje i obrony terytorialnej, i BARS-y, i różne inne jednostki, i w tym 25, która powstaje na Syberii, przynajmniej taki jest plan Rosji. Natomiast nie powiem wam nic historycznego, bo po prostu, nie będę cyganił, nie interesowałem się. Interesowałem się bardziej tym 40. korpusem, który w Stawropolu powstaje. Mamy już jedną z brygad, 144. I tutaj nawet jest apel, żeby wstępować, rekrutować się w skład tej brygady. Natomiast co do 25, to jeszcze jest taka mgiełka, nie wiem, bo tutaj Paweł dobrze powiedział, w co będą ich wyposażać, Jak oni mają już problem z tym, żeby wyposażać te jednostki, które mają i które trzeba uzupełniać, tak, w sprzęt bojowy. Nie, wiecie, Słuchaj, co chodziło to mi zanim o pójdziemy historię. w tą bieżączkę, to trochę tej historii już zdążyłem ustalić. Dawaj. 41. Tak, Parfinow, pojawiła się ona w czerwcu, tylko najważniejsze pytanie gdzie? Po pierwsze na dalekiej Syberii, po drugie ona nigdy nawet nie walczyła w Europie. Nie. Czyli z Niemcami nie walczyła. Czyli jako jedna z nielicznych nie była w stanie dostać wpierdol na początku. I to jest wielka jej zasługa. Następnie to robiła dalej. Dalej to ona powstała w kraju nadmorskim i tam też służyła, gdzie ostatecznie, pamiętajmy, że jak już Japonia była mocno osłabiona i tak zwana armia kwantuńska, która kontrolowała tamtą część zajętego terytorium Chin, została znienacka już po zakończeniu wojny w Europie, napadnięta przez przeważające siły Armii Czerwonej. To w operacji harbińsko, tam jakiejś gribińskiej, czy jakoś tak, chwalebnie wzięła ona udział w, jakby to powiedzieć teraz, w obijaniu kijem czoła młodej foki. Ale nigdy nie przegrała żadnej bitwy, dlatego można się nią chwalić. Tyle można o niej powiedzieć. Tak. W związku z tym jest się czym chwalić, bo nigdy nie przegrała, więc jak się puści taką armię, która nigdy nie przegrała do walki, to szansa na to, że ona nie przegra jest odpowiednio duża. W końcu w ostatnim czasie w finansach są wróżki, różne inne zabobony i tym podobne, to dlaczego mieliby nie podejść w ten sam sposób do kwestii dużych związków taktycznych lub też operacyjnych? Tak? Ale Maciek, z drugiej strony trzeba byłoby sobie zapytać, co oni chcą, że tak powiem, włożyć do tej armii. Ty, ale poczekaj, bo jeszcze jest jedna rzecz, bo ten kraj nadmorski, tak jak mówisz, to jest Władywostok, takie okolice. Tam będzie trudno zebrać w tym momencie, bo jeszcze w 41, tak, zwróćcie uwagę, że tam więcej, i to jest ciekawe, że na tej Syberii, na tym Dalekim Wschodzie, ile to już jest, 80 lat, czy ileś, więcej osób zamieszkiwało, tak? Teraz Rosjanie mieliby problem ze znalezieniem odpowiedniej ilości żołnierzy, czy nawet tych zmobilizowanych. Ale jest na to wydaje. Ale widzicie, można i tutaj tam przetransportować Koreańczyków z północy, wcielić i powiedzieć, że to ichni. Takie plany były, ale z tych planów nawet i Korea się wycofała, bo ona... Były plany, żeby ich wrzucić nawet do 25. armii? Nie, były plany, to że tak ochotnicy można. koreańscy będą wspierać armię rosyjską na Ukrainie, ale z tego nic nie wypaliło. Natomiast pojawił się taki raport generała Burdiańskiego na stronie Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej,
gdzie on przedstawiał różne zagadnienia mobilizacyjne i powstawania różnych jednostek, problemy związane i on tam zawarł dwie tezy w tym raporcie swoim, który znikł bardzo szybko zresztą, że Federacja Rosyjska ma problem z mobilizacją w kategorii samego społeczeństwa, które nie rwie się do walki i ucieka nawet za granicę, zamiast dołączyć do tej wojny ojczyźnianej 2.0. No i drugi problem, jaki się tutaj pojawił, no to jest ten sprzęt nieszczęsny, bo oni mają problem z wyposażaniem tych jednostek, więc tutaj wiecie, to są miesiące dalszego działania na froncie, te straty rosną, bo trzeba sobie to uczciwie powiedzieć, natomiast Rosja cały czas ma problem z jednostkami i ma problem z ich uzupełnieniami, więc tutaj czy 25. armia to zagranie psychologiczne? Na ten moment powiedziałbym, że tak, natomiast 40. korpus relatywnie może być w późniejszym okresie czasu jako tako zorganizowany i rzucony do walki. Tyle. Tu jest trochę więcej informacji, bo to wygląda tak, że oni nie mogąc i tak uzupełnić tego, co już jest, i tak tworzą kolejne nowe, przez co oficjalnie będzie wyglądało, że jest tego więcej. Dobrze, Paweł, to teraz ty powiedz, bo ja mam jeszcze kilka rzeczy. No bo jak przeszliśmy już do tego tematu, który najbardziej mnie interesuje, czyli mobilizacji w Rosji, to chciałem jak gdyby wam nadmienić jedną rzecz, że Rosjanie zakładali w styczniu, w lutym dwie rzeczy. Tak zwaną produkcję masową, czyli produkcję tego troszeczkę starszego uzbrojenia, nie najnowszego i uproszczonego, bez tych powiedzmy bajerów, które są potrzebne, a które trzeba komponenty, szczególnie mikroelektronikę ściągać z Chin, z Francji, z Niemiec, ze Stanów i tak dalej, z Japonii. No i sobie tam wymyślili, że będą robić te starsze czołgi, haubice, różne rzeczy, ale też, i o tym nie mówiliśmy do tej pory, też zakładali dosyć dużą mobilizację, żeby nie powiedzieć, że powszechną, bo tam były też takie sformułowania, że z jednej strony powołujemy dosyć dużo osób do tej armii, no i dzięki temu, że tam naprodukujemy różnych rzeczy i one będą w miarę proste do obsługi, albo inaczej może proste, to złe słowo, prostsze niż obecne uzbrojenie, to wrócimy do tych dobrych standardów sowieckich. I to, zobaczcie, władza teoretycznie kupiła, bo te raporty, które były prezentowane, one zostały inaczej. No jest próba ich wdrożenia, no bo nie możemy mówić, że zostały wdrożone, bo wiemy, jakie oni mają problemy. No niemniej patrzymy, co oni remontują, co oni odtwarzają i co też starają się produkować, tak? Oni nie produkują najnowszego, nie chcą produkować najnowszego uzbrojenia. Skoro tak i to ma być masowa produkcja, no to trzeba założyć jednak, że muszą i przeszkolić, no i wdrożyć nowe osoby, które zmobilizują. No, zakładali tą liczbę pewnych ochotników. Moim zdaniem to jest totalna porażka, tak? Znaczy oni teraz tą rezerwę wydłużyli, coś tam to daje, pobór wydłużyli, no ale no właśnie, jakie jest wasze zdanie? Jak oni do tego podejdą? Bo mówiono jakiegoś, tak jak mówię, czytałem to styczeń, luty, myślałem, że będzie ta mobilizacja, czy jakaś fala, wiosna, ewentualnie wczesne lato. No teraz mamy środek lata, a mamy informację od wywiadu tego brytyjskiego, że jakaś większa mobilizacja jednak jest szykowana. No tylko pytanie, kiedy i jak ona miałaby wyglądać? Czy co, znowuż we wrześniu będziemy mieli powtórkę? Co wy sądzicie? No ale Maćku, Maćku, popraw mnie, pobór wiosenny w Rosji był, tak? Tak. Więc słabo wyszedł, ale był. Ale i teraz mamy to, co się pojawiają informacje o kolumnach z żołnierzami na Zaporożu, które się kierują na dwa rejony intensywności walk, czyli w rejonie Wełyki oraz Robotynę. Świadczyłoby o tym, że ci żołnierze trafiają i to nie tylko tam, bo przecież mamy informacje o tym, że część uzupełnień z Białorusi trafiła nie tylko do pierwszej Armii Pancernej Gwardii, ale też i do innych oddziałów, mobiki, które też tam były, też trafiały do różnych oddziałów. Natomiast Maćku, czy mobilizacja w obecnej sytuacji bez uzbrojenia coś im da? To kolejne mięso armatnie? To znaczy tak, oni potrzebowali właśnie tego mięsa armatniego w postaci zwykłej piechoty, bo jeszcze jako tako załogi mieli w miarę pokompletowane w ostatnim czasie, a straty dotyczyły w większym stopniu siły żywej niż załóg. Nie mówię, że pojazdów, ale załóg.
związku z tym sobie prawie jakoś radzili. Z tego co mi wiadomo, to teraz w trybie alarmowym próbują robić jakieś przeszkolenia, nieważne czy nawet masz prawo jazdy, czy nie, zrobią ci pozwolenie wojskowe, bylebyś umiał jeździć, prowadzić i tym podobne. Druga kwestia to jest to, że oni tą mobilizacją strasznie grają, bo wiadomo, że Zachód na to zareaguje. Nawet giełdy na to zareagują i to również u nich, ponieważ to znowu wyjmie kolejne zastępy pracujących ludzi z gospodarki. Więc jak najbardziej, ale jednocześnie to prawdopodobnie spowoduje co? Że znowu więcej tych będzie wyjętych, zareklamowanych kredytobiorców, którzy nie płacą. Banki w związku z tym oberwą, na nich to się skupi dzięki temu. Do tego dochodzą jeszcze się, jak to nazywa, wszystkie te renty, emerytury i tak dalej, plus ubezpieczenia z tym związane, że oni mogą zginąć, to się też jakoś nawarstwi, więc to ich i tak walnie w jakiś sposób ekonomicznie, co pewnie Paweł zaraz skomentuje. I trzecia rzecz, oni nie mają w co ich ubrać od podstaw. Mówimy o tym, w co ubrać, nie mają ich w co wyposażyć, chociaż zamówili kilkaset tysięcy, łącznie około 600 000 zestawów kamizelek i hełmów z chińskich firm, ale to są dostawy rozłożone w czasie, tego się nie da napstrykać. Od tak sobie. Płyt ESAPI, czyli ceramicznych, bo takie ceramiczne wkłady chcieli, nawet mieszając je z pancernymi stalowymi. Do tego miękkie wkłady kewlarowe jakoś też tam miały być, a same hełmy tak zwane kewlarowe lub aramidowe, no to też tą tkaninę trzeba wyprodukować, wielowarstwowo poukładać. To nie jest taki hopsiu. To też wymaga czasu. I tego im będzie brakować. Prostej broni strzeleckiej, mamy pewien dysonans. Teoretycznie pojawiają się z bronią, ale ona jest w różnym stanie. Coraz częściej, znowu jest coraz starsza broń się pokazuje, ta z zapasów z lat prawie że wojennych, więc to nie będzie jednorodne, to im znowu zrobi kolejne kłopoty w ich kwatermistrzostwie. I na koniec jakość. To dzisiaj Marek Meissner pisał o tym, że zaczynają się problemy z jakością amunicji, tej podstawowej, ze świeżej produkcji, tej 5,45x39, co sugeruje, że albo maszyny nie wyrabiają, Ale albo... przepraszam cię, Maciek, powiedz, to chodzi o, bo ja się nie znam, to chodzi o karabiny. Amunicja do podstawowej wersji, do karabinków AK-74. To jest teraz ten oficjalnie Tak mi się wydawało, ale dominujący. Dobrze, oficjalnie dominujący kaliber i dominujący rodzaj uzbrojenia. AK-74 i jego pochodne, nawet te nowsze AN-94, AK-102, to wszystko to są pochodne tego w jakimś stopniu. Ale przynajmniej do tej samej amunicji. I zaczyna być z tym problem, czyli albo jeszcze problem jest z rodzajem materiałów, to są różne rodzaje metali, które tam wchodzą i też trzeba właściwie to obrobić, tak? Zwiększenie tempa produkcji powoduje większe wybicie i wyeksploatowanie maszyn. Po trzecie, niedbalstwo i nieprzygotowanie ludzi na produkcji, bo mogli być wyjęci. I po ostatnie, nawet możliwe są jakieś kwestie sabotażowe, bo ważne, żeby nie iść do wojska, żeby być w tej fabryce, ale niekoniecznie trzeba akurat produkować. Niech fabryka ma awarię, będziemy udawać, że ją naprawiamy. Takie rzeczy do mnie spłynęły w ostatnim czasie, że jest właśnie nagonka FSB w tych sprawach o celowe uszkodzenia na liniach produkcyjnych, bo nic nie robią, ale i tak ich do wojska nie zabiorą i ciągle udają, że coś naprawiają. Panowie, jak będziecie mówili jeszcze 3 minutki, to ja postaram się ściągnąć film, który wrzucił dzisiaj Dionizy z linii produkcyjnej i od razu go puścimy. Ta z gąsienic? No, z gąsienicami Tak, pewnie. tak. No. Tak. Bo Potężna ilość tam tego była. Tak, bo w sumie Paweł, coś chciałeś powiedzieć. No już to. Nie, no już tam... Ewa cię podsumowała. Paweł To znów nie zapomniał, co mnie. chciał powiedzieć. To nie mnie. Znaczy, ja powiem taką tezę, że w dzisiejszych czasach nie ilość, ale jakość będzie odgrywała rolę. Tym bardziej, że broń zrobiła się bardziej śmiercionośna i dzisiaj szybciej można zabić niż wystawić, a czym więcej wystawisz w danym zgrupowaniu na otwartym terenie, tym szybciej to zgrupowanie zostanie zniszczone. Tak. To chciałem jedną rzecz powiedzieć, bo powiedzieliście coś takiego i ja nie mam takich informacji, ale to potwierdźcie, że żołnierze z poboru są wysyłani na front, bo jest to niezgodne z ustawą
i niezgodne z rozporządzeniem Putina, jeżeli coś takiego istnieje. Pojawiły się informacje, że są przymuszani do podpisania kontraktów. Tak. W ten sposób to omijamy. No to wiesz, jako ochotnicy, no to tak. No jeżeli sami zdecydowali tutaj Tak. pod wpływem emocji lub No, odwagi i Obojętnie obrony czego, ale- ojczyzny, to tak. To tak. W ten to sposób jest to robione. Nie, myślałem, że wiesz, że po prostu już ich Nie, ja wysyłają myślę, że tutaj- tak bez ich zgody. Nie, tutaj Nie. przepraszam, nie Łukaszenka, tylko Putin nie chciałby mieć problemu, a podobno i tak zdelegalizował tą organizację matek żołnierzy. Matek. tak. Bo uznał ją za jaką? Terrorystyczną, czy jakąś taką? Nie. Ona została Po zdelegalizowana. prostu natomiast nie zdelegalizowana, było. tak, nie? Jako reakcjonistyczna. I w związku z tym, no, mimo wszystko on nie chce mieć, bo te matki przez tyle lat naprawdę szalały w Rosji i one tam namieszały w opinii publicznej całkiem mocno. I on chyba nie chciał mieć z nimi problemu, dlatego dba o to, żeby przymusić do kontraktów albo i podstępem. Najróżniejsze sposoby tam z tego, co słyszeliśmy, są typu macie szansę wszyscy wystąpić dzisiaj 2 kroki do przodu. Dziękuję, jesteście ochotnikami, podpiszcie się tu. I Słuchajcie panowie, udało mi Może się tak być. podegrać ten film, puszczę fragment i Dawaj. jakbyście mogli coś na ten temat powiedzieć. Nie wiem ile on trwa, ale nie mogę przekroczyć chyba tam 30 sekund, nie? Więc będę musiał go w razie czego wyłączyć. Lepiej daj 25 dla bezpieczeństwa. Dobra. to są czołgowe akurat. Okej. I teraz tak panowie, bo wydaje mi się, że to jest coś w rodzaju manufaktury. Tam nie idzie zbyt szybkie tempo, prawda? Znaczy A to element je- a to jest- manufakturowy jest przy samym montażu, łączeniu ogniw i tak dalej. Tak. Mogłaby to być jakaś maszyna, która wiesz, wciska tą szpilkę, żeby połączyć Mhm. i pewnie No bo by wiecie, to było lepsze. Podejrzewam, że takim tempem, jak jest pokazane, a tu musimy wziąć pod uwagę, że to jest najprawdopodobniej najlepsza fabryka, jaką byli w stanie Nie, jedyna. pokazać. Albo jedyna. Jedyna. Okej, jedyna. no to super. No Jeżeli to, chodzi o czołgi, jedyna. No to ja myślę, że takie 2 gąsienice to na dniówkę zrobią tym tempem, jak oni tam tak walą, wiecie, jedną tą szpilę. I takich stanowisk na pewno jest więcej. Jest więcej. Natomiast wiesz, tam było widać, ale to ciekawe, czy to były odkówki, czy to były odlewy. Bo tam była pokazana jakaś prasa hydrauliczna Tak. dużego nacisku, która mogła to odkuwać, żeby to było bardziej trwałe i się zużywało wolniej niż zwykły odlew. Mhm. To wszystko też musi przejść hartowanie. Tego hartowania tam zwłaszcza nie widziałem i to mnie bardzo cieszy, bo jeśli one nie są hartowane, a już stygły, spadając z tego podajnika, to znaczy, że wyeliminowali hartowanie na poczet tego, żeby produkować szybciej. I bardzo mnie to cieszy. Jasne, ja tylko chciałem podziękować Dionizemu, bo to on Tak. znalazł tą wideo, pozdrawiamy. 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 No, I a polecam. Dzisiaj przy okazji się fajna informacja wykluła, że na terytoriach zajętych przez Rosjan ponad 60 000 ludzi zostało siłą zmobilizowanych do armii rosyjskiej. Jeszcze Tego raz? nie Ile? ma. Ponad 60 000. 60. Tego nie ma w puli. Nie ma tego zapewne w puli oficjalnej dotychczasowej rosyjskiej mobilizacji. Mobilizacji. Okej. Znaczy, Do ale tego które? dodać- Znaczy, to jest, tak? Tylko. No niekoniecznie, bo zanim oni zostali wcielone te tereny do Rosji, już zaczęto tą łapankę. To prawda, no ale częściowo są. Wiesz, częściowo W raporcie, przepraszam Pawełku, w raporcie jest podana informacja prawie 80 000 ludzi zmobilizowanych w 2 separatystycznych republikach. Tak, 79 000 z groszami. Tak. Tak. Więc to Więc są rzeczy spoza puli. do tego dochodzi prawdopodobnie to 60, które dzisiaj się pojawiało, tak? A jeszcze pojawiła się informacja, to chyba wysłałeś mi ty, Paweł, o masowych podpalaniach przez emerytów tych urzędów tych Tak, laborowych. pojawiły się. A czy No nie to jest emerytów, taki- tylko młodych, ja widziałem, przynajmniej dziewczyny i Nie, nie. Właśnie nie. starsi Właśnie ludzie, nie. którym zabrano podporę na ostatnie lata ich życia, ktoś się nimi opiekował, a teraz nie ma Rozumiem. kto.
Jest- no to jest bardzo ważny temat, nie? W sumie. Emeryci i to, co ciekawe, głównie kobiety, a więc głównie Mhm. emerytki, jest większość i to dotyczy w tym momencie wielu regionów. Tam była taka informacja na bodajże Masz, że ci emeryci są jakoś oszukiwani przez jakiś sabotaż Ukrainy. To się jak gdyby nie kleiło strasznie. Oficjalna taka informacja, która jest rozsyłana do mediów, to jest ta, że i ona jest śmieszna, trochę taka wtorkowa, bo z niej wynika, że do tych emerytów przychodzi jakiś tam wnuczek, ktoś i mówi, że ktoś się ukrywa i że trzeba spalić, wiesz, to miejsce, no takie, że tam są jakieś właśnie służby obcego wywiadu, no takie jakieś bzdury, takie totalne. Jak we wtorek będziemy robić program, to ja to odnajdę. Są takie tablice, które ostrzegają właśnie Rosjan i tych emerytów, żeby nie ufać tym młodym ludziom, którzy przychodzą i tam coś próbują ich tam przykabacić. czyli Coś jak u nas wałek na wnuczka, wnuczka. wiesz. Mhm. Tak, Aha, tak. ale- I oni twierdzą, że to tak ci emeryci są oszukiwani. Ale to myślicie, Że to nie oni sami siebie. że to jest tak, że no bo wiecie, jeżeli chodzą ludzie z tych urzędów poborowych, czy jak to tam się nazywa, z wojenkomatów po ludziach i gdzieś tam zgłaszają, że ty idziesz, ale możesz dać łapówkę, to nie pójdziesz, no to przecież Pojawiło mogą się iść za też 1000 rubli. mogą też iść ludzie, którzy mówią, że tak, my jesteśmy z wojenkomatu i chodzą od drzwi do drzwi z karteczkami i zbierają hajs, nie? Może tak być. Ja W Rosji już od na razu, pewno. ja to od razu Tak. wymyśliłem. Tak. W sensie, Ale to, co Maciek mówi, w Rosji jest to możliwe, naprawdę. 100 000 rubli to jest taka podobno nieoficjalna stawka za to, żeby uniknąć powołania w chwili obecnej. nie? to jest całkiem taki duży pieniądz, nie? Tak, No, tylko że jeszcze dochodzą na przykład, że mogą cię powołać, a nie wysłać na front. No i tu są informacje o Wysyłają cię do tej oszustwach. fabryki, żebyś tak ten. Tak. Że Ewa wiesz, że Palczewska podrzuciła, że to Mhm. podpalili wczoraj około 30 tych wojenkomatów. Tak. To już nie jest No. mała sprawa. I to to się- wiesz, i jak popatrzysz na rozrzut, no to jest cała Rosja. Więc Tak. to nie jest jak gdyby jednorazowa akcja. No trudno sobie wyobrazić tak naprawdę taką akcję nawet ukraińską o takiej skali. No zobaczymy, tak? Wydaje się, że no zobaczymy. Tak jak mówię, no wydaje mi się, że coś z tą mobilizacją jednak będzie. Tak, ja do tego dodam, bo mówiliśmy tutaj o tym, że na Syberii powołują tą 25. armię. Do tego pojawiły się teraz ten 40. korpus, który jest tak samo jak Martin, zgadzam się, uznaję go za najbardziej prawdopodobny, że uda się go w komplecie zrobić, czyli on będzie miał w granicach, tam do kilku brygad, jakąś tam jednostkę artylerii wyposażoną w cokolwiek tam będzie, ale na pewno jest jeden problem z pojazdami dla nich. Problem jest z bojowymi wozami piechoty, z Jest. BTR-ami 80, więc mogą sięgać po te starsze. Nawet jest kłopot z ciężarówkami, które można i różne sposoby pozyskiwania, ale powiedzmy, że najpierw wziąć z zasobów, skierować, dać do tego nawet przewożenia piechoty. Jest z tym problem, co oznacza, że również jest problem z bronią zespołową. O ile jeszcze granatniki RPG podstawowe, przeciwpancerne się znajdą, o tyle z karabinami maszynowymi bywa już gorzej, a moździerze jeszcze gorzej. No, z moździerzami jest duży problem. Tak, jest duży problem, tak samo jak z amunicją do moździerzy. W związku z powyższym coś jest na rzeczy, ale Rosjanie mają większy plan, bo oni kiedy mają problem, no to najczęściej zamiast go rozwiązywać ten bieżący, kreują coś nowego, co przysłoni to coś starego. I słuchajcie, oni powołali jeszcze teraz 4 inne korpusy, które już są w działaniach, bo to zrobili we wcześniejszych latach, ale tylko 1/5, który się pojawił, ten 3. korpus armijny, który był też takim wielkim czymś, jak 3. korpus wejdzie do walki. To było w tamtym roku. Tak, on był stworzony już w czasie wojny, tak. Tak. I okazało się, że rozczłonkowali go na drobne i nikt go nie zauważył praktycznie. Teraz tam jakaś 1 czy 2 brygada z niego się gdzieś pokazuje, ale Rosjanie mają większy plan. Generalnie wychodzi na to, że oni próbują powołać i sformować
w drodze pączkowania, co zaraz wytłumaczę, od 10 do 17 dywizji nowych. Przypomnę, polska armia na chwilę obecną rozwija numer 4 i numer 5 w swoich dywizjach, a oni oprócz tych, które mają, Jeszcze to teraz 17. chcą 17 innych powołać. W tym A 10 te dywizje są takie zmechanizowanych. same duże? Jeżeli chodzi o... Standardowo. Zaraz ci określę. Zaraz ci to powiem, nie? 10 zmechanizowanych, te 5 mogłyby być teoretycznie pancerne, do tego co najmniej 2 powietrzno-desantowe i jeszcze nagle poza tym wszystkim, to też jest ciekawe, 5 innych, czyli dywizji piechoty morskiej. Razem to wychodzi nawet 22 dywizje. Jakby na to tak patrzeć po europejsku, przeogromna armia, która powinna być w stanie w 2 rzutach zmieść wszystko w Europie. Ale na ludzi, dla ludzi. Przelicz mi to na ludzi, dla ludzi, Już ci którzy to nie mówię. wiedzą. To teraz tak. Jedna dywizja, i w zależności od tego, czy będą szli, powiedzmy, że obecnym systemem organizacyjnym, czy nie, to jest od 3 do 5 pułków. Każdy pułk to są 3 bataliony. Jeśli przyjąć, że batalion to jest te, no niech będzie u nich 500 chłopów. Czy ja mam brać kalkulator teraz? Czy ty No ja już sobie wziąłem. Okej. Więc tak, licząc przy układzie minimalnym, to jest 9 batalionów w dywizji bojowych, tak, plus ten rozpoznawczy i tak dalej, to jest, liczmy, no niech będzie w okolicach 10 do 12 tysięcy razy 17, tak, plus też, bo powietrzno-desantowe wyglądają inaczej, czyli 17 dywizji razy, liczmy, 12 tysięcy, to oznacza 204 tysiące ludzi. To oznacza też mnóstwo całe oficerów, podoficerów i wszystkiego. A podoficerów najbardziej im brakowało, więc to oznacza, że będą wyciągać za uszy każdego szeregowego, który przeżył pół roku i będą z niego robić kaprala, a z kaprala, który przeżył sierżanta. Okej. Teraz dodajmy do tego jeszcze te 2 dywizje powietrzno-desantowe w granicach 8 tysięcy, każda to jest 16, to już nam się robi 220 i 5 dywizji piechoty morskiej po 12 to jest jeszcze 60. 280 tysięcy i oni to chcą mieć na stałe. Jako stały element rozbudowy ich armii, który po tym, jak się uspokoi sytuacja, zapewne przejdzie na poziom częściowego skadrowania i będą poborowi się pojawiać i tak dalej, w tym wszystkim kręcić, to zejdzie. Ale teoretycznie w chwili obecnej chcą sobie i zaczęli to robić, wyhodować ilościowo nawet 280 tysięcy w wojskach nowych. Ponad to, co mają. Tak, A ponad teraz to, co mają. Ale powiedz mi, widzisz, ile teraz nie do końca, mają? nie, poczekaj, nie do końca, bo Okej. to jest tworzone na podstawie z jednego pułku, on wydziela, że każdy batalion staje się nowym pułkiem. I w ten sposób z jednego pułku powstają 3 inne, a on dowódca pułku zostaje dowódcą dywizji, sztab pułku zostaje sztabem dywizji. I trzeba zaciągnąć to wszystko, więc 1/3 tego wszystkiego już jest czyli głąb zaangażowana. pułku zostaje głąbem dywizji. Znaczy, chodzi o to, że Tak. taki element doświadczony, zaprawiony Więc w bojach 1/3 na muszą jego bazie. użyć, 1/3 muszą użyć, żeby wypączkować z tego pozostałe elementy, dodatkowe 2/3, które wymagają już ludzi, sprzętu i wszystkiego. Paweł chce powiedzieć coś. Dzięki. Chciałem powiedzieć, mam nadzieję, że ten program nie będzie słuchany przez polskich doktorów, bo myślę, że jakby dotarli do pewnych materiałów właśnie rosyjskich, to byśmy cały czas byli straszeni. Natomiast no, z tych materiałów wynika, że Rosjanie nie tylko szykują się do wojny na Ukrainę, tylko do wojny z NATO i o tym się mówi. I takie były Uznają te to raporty za- pierwsze. Ale poczekaj, Maciek. Dlaczego? Dlatego, że sporo jak gdyby raportów wskazuje, że no ich celem jest jak gdyby odzyskanie i podbicie i wskazuje na nieuchronny no tutaj konflikt. I również jak gdyby budowa tak wielkiego wojska, to nie oznacza też, żeby ktoś zrozumiał, to też nie oznacza, że nagle Rosjanie będą najeżdżać na Polskę, tak? Tylko chodzi o to, żeby zbudować
tak dużą armię, która po zajęciu Ukrainy będzie odstraszać, tak? Czyli będzie znowuż powrót do tego pomysłu od Władywostoku po Lizbonę, budowy takiej nowego europejskiego kontynentu, gdzie Rosjanie będą odpowiadać za bezpieczeństwo. A żeby coś takiego zrobić, potrzebują odbudowę bardzo dużej armii. Dlaczego my o tym nie mówimy? I ja o tym nie mówię, bo to nie jest realne. Z wielu względów. Natomiast takie raporty i takie pomysły są. I o tym trzeba też wspominać. I dlatego to, co Maciek mówi, czyli ta próba budowy tak dużej ilości, znaczy dużej, można powiedzieć, że znacznej, trzeba brać to pod uwagę. Oczywiście jest pytanie, w co oni ich uzbroją. No i tutaj odpowiedzią jest to, że pamiętajcie to, co mówiłem, oni zakładali 400-500% wzrostu w produkcji wojskowej już w tym 400 roku, a w następnym jeszcze więcej. Czyli jak gdyby jak popatrzysz na plany, to w planach to mniej więcej się zgadza. Ale jak popatrzysz na realne rzeczy, to się nie zgadza. Ale to tak zawsze w Rosji jest, tak? Miało być 30 okrętów, w tym roku jest jedna korweta, tak? I tak dalej, nie? Czy ja już mogę Maćku teraz... możesz. Nie, teraz Nie, ja, bo ja byłem pierwszy, teraz Mateo. potem Maciek i Martin też się zgłosił. Wiecie co, jak słucham tego, to kojarzy mi się troszeczkę walka bokserska. Nie wiem, czy kojarzycie, jak ktoś dostanie takiego gonga, że już jest prawie, wiecie, na deskach, ale jeszcze te, wiecie, ręce do góry, coś tam, że jest wszystko okej, wszystko jest okej, a widać, że wzrok już jest taki błędny, nie? No. I ja mam wrażenie, że to jest taka poza w tym momencie, że my już nie mamy ich czym wyposażyć, my ich za bardzo nie możemy zmobilizować, bo już nam 600 000 ludzi brakuje w przemyśle, czyli za chwilę dojdą do 1 000 000, jeżeli zrobią taką mobilizację, ale jeszcze, albo więcej, ale muszą jeszcze, wiecie, pchać tą taką parszywą propagandę, że damy radę, zniszczymy was. Jeszcze tylko pół roku. Teraz już na poważnie. Teraz przekroczyliście tą 7. czerwoną linię i już teraz ruszamy i te plany są takie, nie? Tak. To zaczyna 11 to tak wyglądać. runda i teraz wszystkim Tak, że dopiero teraz. Tak, że muzyczka z Rockiego, wiecie, i oni już teraz wstają i to jest ta zmiana, nie? Ale wszystkie dane pokazują, że niestety wygląda to inaczej. Oleg Kuźniar po raz kolejny przypomina, że przypomina to III Rzeszę w 1944 roku. Totalna mobilizacja i tak dalej, a efektywność już nie była możliwa do uzyskania, ale karmi się wtedy wodza różnymi informacjami, żeby myślał, że jest tak, jak on chce. Co rzadko się udaje, żeby było tak, jak jemu się wydaje. I teraz mają te swoje problemy, lubią je przykrywać innymi. Maskirowka wewnętrzna, chyba tak to można nazwać. Ale jeżeli pieniądze, które mają przeznaczone na pewne rzeczy, użyją do hurtowych zakupów produktów potrzebnych im w Chinach i w Korei Północnej, a przypomnijmy, w czasie ostatniej wizyty Szojgu w Korei Północnej była też delegacja chińska, która wszystko kontrolowała, tak? Bo mamy świadomość chyba wszyscy, że to Chiny muszą się zgodzić na cokolwiek, żeby Korea Północna zrobiła to, co myśli, że zrobi. Ale teraz znowu poleciał świeżutko samolocik Ił-62 wojskowy z dowództwa, coś załatwić wtedy, kiedy już Chińczyków tej delegacji dodatkowej nie było. Nie wiemy, co rozmawiają i o czym, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby skoro nie możecie mi sprzedać amunicji, to dajcie mi buty, mundury. Nieważne, ile pociągną, pewnie dłużej i tak niż ci żołnierze w okopach, ale będą. Tak? No bo nawet jeżeli buty są skonstruowane na 3 dni, to jest szansa, że będą trwały dłużej. I teraz przerwę tobie, bo Martina głos... Daj Martince nosi. Ja tylko tak powiem, bo to faktycznie liczby fajnie wyglądają zawsze na papierku, tak, Maćku? Fajnie to wszystko wygląda, a jak później przyjdzie ci wyposażyć daną jednostkę w ileś sprzętu, to zaczniesz kręcić się, cholera, ale skąd ja to wezmę tak naprawdę, no bo tu, to, tamto,
a tak naprawdę co, damy im Massina do ręki, powiemy idźcie, zdobędziecie sobie broń na wrogu, to nie 42 rok, a do 44, o którym wspomniałeś, to Maćek, szczytowe możliwości III Rzeszy to czerwiec 44, później już ta parabola zaczyna opadać, a natomiast słuchajcie, ja bym się nie przejmował tymi liczbami i tymi, co oni planują, bo to, słuchajcie, to powołać to jest raz, wyposażyć to jest 2, a wyszkolić to jest 3. I na to wszystko potrzeba czasu. A ja mam jeszcze 4 i 5. Dawaj. Przede wszystkim trzeba ich wyżywić. A nie wiem, czy kojarzycie. Sytuacja była taka, że cateringi od Prigorzyna dużą część armii żywiły. Tak. I one w tym momencie zostały odsunięte. A wiecie, jak to jest z wyborem nowej firmy i organizacją, i ludźmi, i tak dalej. Ile łapówek musi zmienić właściciela. Tak, ale nawet nauczenie się wszystkiego, wiecie, choroby wieku dziecięcego w każdej firmie. Tu pojedzie ciężarówka, tam nie pojedzie, 3 dni będą głodni, tu się zatrują, bo tu ktoś oszukał na kartoflach. Wiecie, to te wszystkie elementy, jeżeli wchodzi wam nowa firma, która ma się zająć jedzeniem, na pewno się pojawią. To jedna rzecz, a druga do tego, co Maciek powiedział, że Chiny jechały kontrolować to, co się dzieje w Korei. Ja zapraszam na jutrzejszego CEPA, czyli ten poranny nasz live, bo tam mamy informację o tym, że Chiny jadą na te spotkanie w Arabii Saudyjskiej odnośnie Ukrainy i nikt tam Rosji nie chce. Chcą wszyscy rozmawiać o pokoju, ale bez Rosji. Jest tam kilka fajnych cytatów, takich naprawdę grubych, więc ja nie wiem, jak, że tak powiem, te Chiny patrzą i jak to wyglądało w Korei, natomiast za te kilkanaście dni sytuacja może wyglądać bardzo ciekawie. I oddaję głos, ktoś się zgłaszał, Paweł chyba, nie? Tak, znaczy poruszyłeś właśnie ważne rzeczy, o których chciałem powiedzieć. I chciałem jeszcze powiedzieć, bo ja się zgadzam z Marcinem, tak, że no, zresztą wielokrotnie mówimy, Rosja, mistrz świata, wszechświata, jeżeli chodzi o planowanie. Nikt tyle nie obieca, co jak gdyby Rosja. No chyba, że nasi rządzący przed wyborami. Nie idź w tą stronę, nie idź. Ale tutaj wiesz, tak ogólnie. Ogólnie tak, natomiast jednak trzeba na to patrzeć. Dlaczego? No dlatego, że reżim w to wierzy, tak? Oni wierzą cały czas, moim zdaniem, i niezależnie czy będziemy ich porównywać z Hitlerem czy nie, w to, że mogą wygrać tą wojnę jeszcze. W co wierzą? Że Ukraina, znaczy tak, że mój wróg ma jeszcze gorzej niż my. Nawet jeżeli, wiesz, wierzą, że może nie zrobimy 100% tych planów, ale zróbmy 70, 80. To już i tak wystarczy w mniemaniu reżimu do tego, żeby pokonać Ukrainę, która powiedzmy za ten rok być może ta jedność Zachodu zostanie osłabiona. I oni cały czas w to grają. I niezależnie czy im gospodarka będzie się wali, bo tu, na przykład wczoraj było to pytanie na Polsacie. Czy Rosję stać na prowadzenie wojny? No nie stać. Ale czy będzie ją prowadzić? No będzie. No, i nawet jeżeli to będzie trwało jeszcze 2 lata i tam inflacja będzie w stylu, nie wiem, 150-200%, oni i tak, dopóki reżim będzie trwał, chyba że zostanie wymieniony. Pamiętacie, co dopóki też on mówiliśmy? będzie trwał, no to ta wojna będzie trwała, no bo oni, tak jak mówię, oprócz tego, że oni chcą budować nowy pokój w Europie, tak? Ten reżim. Putin chce być nowym Piotrem Wielkim, Aleksandrem II, to cały czas się nie zmieniło. Ale słuchajcie, tu jest jeszcze element taki, że oni mogą liczyć na przykład zmęczenie Niemiec. Zobaczcie, jak wyglądają statystyki te produkcyjne w Nie tylko Niemiec. Nie tylko Niemiec. U nas społeczeństwo też jest coraz bardziej przemęczone tym zagadnieniem. Ariel Drabiński o tym ostatnio pisał. No ten fakt przemęczenia był spodziewany. Ale słuchajcie, A właśnie, na naszym spotkaniu była Karolina Baca-Pogorzelska. Tak. Mówiła, że trochę trudniej się obecnie pozyskuje środki ze wsparcia ze zbiórek, prawda? Rozmawiałem ostatnio, będzie materiał w przyszłym tygodniu z Karoliną i ona tam powiedziała wiele ciekawych rzeczy na temat tego, jak to teraz wygląda, generalnie jak te zbiórki przebiegają.
Udało się jej w końcu pozbierać kilka rzeczy i wysłała. Natomiast to też w tym materiale będzie pokazane, jak teraz to wszystko tam też na Ukrainie, bo wiemy, że pewne osoby u szczytów też tam, powiedzmy, problemy były polsko-ukraińskie, natomiast społeczeństwo, ona sama mówi, że to społeczeństwo to na samym dole całkiem inaczej odbiera naszą pomoc i to, że im pomagamy. Ostatnio w sumie na Twitterze też pojawiła się taka ankieta, żeby podziękować Polakom, nie wiem, czy widzieliście, taki materiał filmowy był zrobiony, można było pisać komentarze i filmik fajnie zrobiony w podziękowaniu od zwykłych Ukraińców dla zwykłych Polaków po prostu za tą pomoc, którą oni mają, ale słuchajcie, ja jeszcze tutaj powiem jedną rzecz, no, mamy mamy ponad 1,5 roku wojny, największej wojny w Europie od 1945 roku i my tak naprawdę, te nasze pokolenia nie doświadczyły nigdy czegoś takiego i my pośrednio mamy pewne rzeczy, które wpływają na nasze życie codzienne i z tym się trzeba liczyć, natomiast zmęczenie Europy Zachodniej, Niemiec szczególnie, gdzie to jest chory pacjent, który zaczyna chorować coraz bardziej, Francję, która jest tak słaba, że nie potrafi interweniować, nawet mimo zapowiedzi nie będzie pewnie gotowa do interwencji w Nigrze i działań w Afryce, na Sahalu. To zaraz do tego przejdziemy. Tak, natomiast generalnie Europa ma problem i o tym mówił Daniel Boćkowski przecież i mówił o tym Marek Meissner i mówił o tym Radek Pyfel, że naprawdę Europa dopiero się obudziła, po tych wszystkich latach geopolityki, globalizmu, gdzie wysyłano tam, gdzie taniej i dzisiaj Europa musi pozbierać się od nowa. To, że ma kasę i ma technologię, nie znaczy, że dzisiaj jest wiodącą siłą na świecie, bo naprawdę nie jest. Ona dopiero musi od nowa zbudować pewne struktury i na to jej potrzeba czasu. Tak. No, pamiętajmy też, że ci, którzy zarobili wtedy na tym, że wycisnęli to, co się dało na zewnątrz, wyoutsourcowali sobie, co trzeba robić i tańszą produkcję mieli, dzięki czemu zarobili więcej, to teraz zrobić te same fabryki w Europie to nie będzie w tych pieniądzach co kiedyś. Nie. Prosty przykład. W ostatnim czasie była informacja, że Czesi kupują 24 samoloty F-35. No to chciałbym poinformować co niektórych, że cena jest prawie że równa temu, co Polska zapłaci za 36 samolotów F-35. Oni zamówili później niż my. Więc czy ktoś w tym momencie jest zdziwiony, bo myślę, że paru osobom się mogły z wrażenia rany otworzyć, bo psioczono bardzo intensywnie na sposób zakupów i owszem, zgadzam się, powinien być offset jak najbardziej, zgadzam się z tym, tak to powinno być robione, bo innym się udało, a nasi tak jakby w ogóle o tym nie rozmawiali, ale co do ceny, w tym zakresie, jaki obejmuje zamówienie polskie, okazuje się, że wcale źle na tym nie wyszliśmy. Czyli może by była cena offsetu, wiecie, by to się równoważyło, myślicie? Słuchaj, offset zazwyczaj wymagany jest minimum 50, zazwyczaj do 70%. Turcja w kilku przypadkach zrobiła sobie 100% offsety, więc niektórym się udawało nawet tak. Paweł się nie zgadza. Znaczy Mówię tak, to, nie co ja zgadzam wiem się z z tymi liczbami i nie zgadzam się z jedną rzeczą. To jest trochę jak kupowanie gazu na górce. Kupiliśmy w tym momencie, w ostatnim momencie, już wszyscy następni muszą kupować drożej, no bo moce, kto produkuje uzbrojenie na świecie, tak? Rosja, drugie miejsce wypadła, tak? Jest out, tak? A więc od nich nie kupimy. Stany Zjednoczone, no kupimy, ale kongres, zgoda, moce przerobowe. Poszliśmy w kierunek azjatycki, no i nie tylko jak się okazuje my, i wszyscy, co po nas poszli, dostali drożej. Teraz. Czyli wykorzystaliśmy dobrą sytuację i te nasze no duże chyba, wiesz zamówienia. co, ostatni tak naprawdę to był moment, bo jakbyśmy jeszcze zwlekali, dyskutowali, właśnie czy offset, ile tego offsetu. Bo ja pamiętam, mogłaby jaka się była zdarzyć krytyka, że sytuacja, szybko i tak dalej. że za szybko. No niestety okazało się, że odwrotnie. To, że szybko kupiliśmy, może okazać się za rok, za dwa, kiedy następne kraje będą chciały kupować i nie będzie możliwości, żeby im dostarczyć. To znaczy będziesz mógł kupić, ale ci dostarczą za 5 lat, nie? Czy za 3 lata, czy coś w tym stylu, nie? Bo tutaj no nikt, to co Marcin powiedział, no takiego konfliktu nie mieliśmy. No i nagle wszyscy zaczynają się budzić z pewnego letargu,
I szczególnie ta Europa Środkowa, Czesi, nawet ci Węgrzy, tak, którzy niby tam, no ale każdy z krajów coś próbuje teraz kupować. No i co, no skoro do tej pory nie było takiego dużego zapotrzebowania na świecie, no i pojawia się zapotrzebowanie, no to co się dzieje? No jak na każdym rynku, tak, cena rośnie, Podaż popyt. no i się oddala termin oddania. Ja widziałem no bo jakieś niemieckie bardzo długie, nie? Możecie mi powiedzieć 18 lat na 100 czołgów, czy coś takiego, czy No więcej? to ja nie widziałem tego. To znaczy tak, rozbujanie niemieckiego przemysłu pancernego w chwili obecnej to będzie takie coś, że zamówienia, jakie pozyskali skutecznie, zrobili book building, tak? Bo Norwegia, bo prawdopodobnie tam, no w sumie już na pewno Litwa, bo Włosi coś dokupią i zmodernizują swoje Ariete plus to, co oni potrzebują, może i Słowacja się skusi, Holandia może znowu wróci do tematu posiadania czołgów i się nagle okaże, że trzeba 10 lat na wyprodukowanie tego, co trzeba, tych 800 chyba bodajże czołgów, czy jakoś tak. I to pod warunkiem, że oni rozbudują swoje zdolności produkcyjne, Słuchaj, bo na tą chwilę są 25 rocznie w stanie produkować, dojdą do 40, a gdzie 80? Ja widziałem, ale teraz już nie pamiętam. Liczę na to, że wy może kojarzycie. Nie wiem, Włosi 118 czy coś, 2038 realizacja, jakoś tak? Że to wiecie, że my będziemy kończyli. Daty. My będziemy kończyli 1000 czołg, a oni wyprodukują 100, czy jakoś. Mnie to bardzo dziwiło. A oni odbiorą Ale kurczę, setkę swoich. Tak, ja nie zapisałem sobie tego, żałuję bardzo, bo to Nie była pamiętam, jakaś który taka rok, naprawdę ale to jest kosmiczna. rzeczywiście długo. Tak, że bardzo długi temat. A propos, ja się przygotowałem i mam coś dla was. Chyba że Paweł, ty chciałeś jeszcze coś powiedzieć. Bo nie wiem, bo tak machałeś. Chciałem powiedzieć, że nie jestem w Budapeszcie, już skończyłem rozmowy z Orbanem, jestem teraz w Austrii. Tak, w Wiedniu prowadzisz. Tak. Dobra, to ja mam tutaj coś A dla Też was. będą przypadkiem? kupować. Ale zaraz, czy ty się nie poruszasz przypadkiem po samych onucolubnych krajach obecnie? Najpierw Tak. u Orbana był. Tak, bo Tak, mamy teraz, misję, kurde, żeby pokazać, jak niespecjalny jest naprawdę. lotniskowiec. Tak, Ale ekonomia wiecie, rośnie, ale rusza w program. Europę. Ale wiecie, gdzie się wysyła szpiegów? No tam, gdzie trzeba węszyć pewne tematy. Proste. Tak. A może pojechał po instrukcję? Może. Może. Dla Ja wciąż kapitana. czekam na moje 100 000 rubli, tak? A to Dobra, zmieńcie powołać? Poczekasz jeszcze. Słuchajcie, dobra, mam dla was zdjęcie i chciałbym, żebyście się wypowiedzieli, bo niektórzy mogli nie widzieć. I nie zobaczą, bo się źle Ale Ale wiemy, co to wiemy, jest. co to jest. Tak jest. Jakbyście mogli opowiedzieć, co to jest, a ja spróbuję to przerobić za chwilkę. To jest nowa, bardzo złośliwa dla wroga narośl na jelczu. Na Jelczu, dokładnie. Tak jest. Czyli I to tak. takie w Czumo. Czumo. azjatyckich smakach. To jest Tak. tak, widać tutaj podwozie jelcza, przygotowanego specjalnie po to i integrowane na nim są dwa rodzaje kontenerów w tym momencie. Podstawowy z jakąś tam 120 do 239 mm amunicją rakietową oraz tutaj jest kontener z dwoma pociskami KTSSM-2 o zasięgu 280 km. I takie kły, że tak powiem, dostać mogą w najbliższym czasie i dostaną nasze brygady artylerii, zakładam, Proszę że bardzo. by to były, zwłaszcza te pociski KTSSM-2. U mnie na Twitterze możecie znaleźć nawet popełnioną przez pewnego azjatyckiego kolegę symulację dla pocisków, które są obecnie już w produkcji koreańskiej, południowo-koreańskiej. To jest ważne, południowo-koreańskiej. I gdyby one były odpalane z tej północno-wschodniej ćwiartki Polski, to dokąd mogłyby zalecieć na terytorium Rosji? Nie sięgają jeszcze Moskwy, ale to tylko dlatego, że... Ja mam do tego, Paweł, ja mam do tego, Maciek, zdjęcie. Ja zaraz wrzucę. No to super. Jakbyś Więc- tylko powiedział, jak to wygląda. Więc to jest ciężki, posiadający dwa kontenery, w odróżnieniu od HIMARS-a, pojazd, wieloprowadnicowa wyrzutnia pocisków rakietowych, K239, posadowiona na polskim podwoziu dedykowanym Jelcz 8x8. Okej, czyli to jest HIMARS Koreański który ma zasięgi znacznie Nie lepsze. HIMARS, Czumo. MLRS, czyli
Czemu? Tak, ale Multi. wy to sobie tam możecie tak mówić, a dużo HIMARS, ludzi nie HIMARS, wie. tak, Tak, HIMARS. to jest koreański To jest taki HIMARS odpowiednik, tak. na turbo doładowaniu i tyle musimy wiedzieć, a całą resztę to zostawiam już ekspertom wojskowym. Chciałem to wyłączyć, żeby was było widać, ale zgubiłem się. Już chwileczkę. Gdzie to jest? Tu. Proszę bardzo, to spójrzcie na siebie i możecie mówić dalej, a ja jeszcze wrzucam obrazek o zasięgach tego. Proszę bardzo. I mi się podoba tutaj jedna rzecz, bo po mojej rozmowie z Maćkiem Korowajem i z Tomaszem Lisieckim, pułkownikami, powołano pierwszą brygadę artylerii, która, Tak. no słuchajcie, no, to jest naprawdę krok do przodu i do tego jeszcze odpowiednie rozpoznanie i będzie super. Jeżeli będziemy mieli swoje własne satelitarne rozpoznanie obrazowe do stałego targetingu, plus to, co jeszcze rozbudujemy w oparciu o różnego rodzaju drony rozpoznawcze, aerostaty z stacjami radiolokacyjnymi, stacje radiolokacyjne, to wszystko, i będziemy w stanie sami wybierać cele dla tego, co miałyby trafić posiadane przez nas pociski, na przykład opisanych tutaj typów, ale będą jeszcze kolejne. Ale to Maciek, to spokojnie, zanim się rozpędzisz. Mamy tutaj 5 pocisków na obrazku. Tak. I będziemy mieli ten pierwszy, ten drugi i ten trzeci. Tak. Czyli będziemy mieli te żółte i te na białe. początek krążki. do 280 km. Czyli te białe kółeczka wewnątrz też. A te czerwone. To jest kwestia dalszych negocjacji. Przyszłości. Okej, czyli czerwonych na razie nie, ale system będzie potrafił W stanie takie coś odpalać odtworzyć. takowe, tak, bo to będzie tego samego gabarytu zewnętrznego kontener, tylko w środku będzie troszeczkę inna zawartość. Czyli myślę, że dobrze, że przygotowałem i ludzie, którzy nie widzieli, mogli zobaczyć po raz pierwszy. Ale o ile dobrze pamiętam, Maćku, popraw mnie, jeżeli się mylę, albo się nie mylę, to my mamy na wyposażeniu pociski, które w tej chwili mogą dolecieć do Moskwy. Mamy pociski JASM, czyli albo JASM, jak kto woli, Tak. odpalane spod skrzydeł F-16. samolotów F-16. No i kupiliśmy najpierw JASMy. Z tego Tak. powodu w pewnym momencie Rosjanie wycofali swoje myśliwce i myśliwce bombardujące z baz na Białorusi, bo były w zasięgu tychże pocisków, a to był zbyt cenny towar, więc je wycofano. I podjęto decyzję, że nabywamy również ich wersję o zwiększonym zasięgu, czyli JASM Extended Range, i te pociski są w stanie dolecieć do Moskwy, tylko jest jedna rzecz. Czy to jest to? To jest tak. AGM 158 JASM, to jest Tak. podstawowa wersja. Tak. Podstawowa. I ona, no tutaj jak widzicie, no nie upchasz nie wiadomo jak wielkiej głowicy, Pokażę jeszcze raz w takim razie, okej. nie upcha się nie wiadomo jak wielkiej głowicy, więc to jest do precyzyjnych uderzeń, ale to nie jest taka moc jak broni masowego rażenia, więc tylko i wyłącznie do precyzyjnych uderzeń, a i to raczej na cele powierzchniowe i na powierzchni niż podziemne. Most można zniszczyć? Tak, most tak. Iglice ichniejszego pałacu, kurde, Też. młodzieży razem ze wszystkimi antenami też, jak najbardziej. Okej, no to fajnie. I do tego by trzeba było dodać jeszcze jedną rzecz. Koreańczycy południowi ciągle pracują nad różnego rodzaju bronią tego typu, bo chcą mieć możliwość odpowiedzi względem swojego północnego sąsiada. I w tej chwili trwają prace, czy w sumie już nawet ogłoszono wyniki, za chwilę będzie standaryzacja i certyfikacja rakiet o zasięgu ponad 1000, a docelowo również do 3000 km. Jak do 3000? To już jest na Ural leci. No a na Uralu za Uralem mają mnóstwo celów pamiętającego czasu II wojny światowej przemysłu, który zasila ich machinę wojenną przecież, tak? Mhm. Czyli co, my to jesteśmy w stanie w jakiejś przyszłości To są kierunki, zdobyć? w jakich możemy się poruszać w relacjach z Koreą Południową, ale nie tylko. Pamiętajmy, że pomimo tego, że obecnie premier Szmychal na Ukrainie bardzo stara się dokonać pewnych
z powodu tego, że jest sponsorowany przez Rinata Achmetowa, największego potentata rolnego na Ukrainie, który chce sprzedawać przez nas swoje zboże. Wsadza kije w szprychy Tak, relacji polsko-ukraińskich. Żeleński to próbuje cały czas gasić te pożary. No, gasić, ale to czy rozwiązać problemy, to jeszcze nie do końca, Pawle, tak? Zaraz Ale oddamy gasić. głos Pawłowi. I naprawdę z ich biurem projektowym, czy to z Piwdennem i z Łuczem, jesteśmy w stanie sami też opracować i najlepiej w standaryzowanych do tego typu kontenerach, które byłyby czy to na HIMARS-ach, czy to na Czummu. albo to już teraz będzie Homar-K. Homarka, tak. Homarka to brzmi jak samica homara. No więc... Sorry za suchara wojskowego. Ja tylko dodam, Maćku, że tutaj umowy z stroną ukraińską w strukturach wspólnego rozwijania technologii były podpisywane bodajże na początku wojny o współpracy wojskowej. Tak. I tu jesteśmy, bądźmy szczerzy, przecież głowice do Pirata i Moskita to są polonizowane wersje tego, co było robione, opracowane przez Łucza. Produkujemy do ich skifów przecież w Mesko głowice. Nabyliśmy od nich trochę wiedzy. Więcej dowiemy się, jeśli chodzi o paliwa, których używają i tym podobne rzeczy. I systemy, jak się rozwiązuje kwestia naprowadzania. Tutaj Fish oczywiście mocno pewnie monitoruje, bo sam ma parę ciekawych pomysłów w tym zakresie. I dałoby się jeszcze tutaj, uniezależniając się nawet od Korei Południowej, tudzież mając własną alternatywę, zrobić takie rzeczy tu u nas. Czemu ja będę mocno kibicował? To ja chciałbym podsumować. Mamy jakiś przemysł swój, który coś robi, tak? Mamy przemysł i to całkiem niezły przemysł i to na tle na przykład zachodniej Europy w niektórych rzeczach naprawdę całkiem fajny i z możliwością rozwoju. Oczywiście brakuje nam technologii i tu jest główny ale problem. to dobra, mamy coś swojego, co działa i się rozwija, widać to ostatnio. Mamy współpracę z Koreą, która dużo w tym momencie na tym możemy skorzystać. Tak. Mamy jakiś zakup już gotowego, dobrego, sprawdzonego sprzętu z USA i mamy w zanadrzu jeszcze współpracę z Ukrainą, która też ten przemysł w tym momencie mocno rozwija, bo non-stop pracuje w trybie wojennym, tak? Ponadto ma ambicje po wojnie stać się największym producentem uzbrojenia w Europie. Zapowiedzieli to, a umowy jak czy się to nie będzie w podpisują- kontrze do naszych zapędów, które też chcemy tak... Tak, i to będzie w kontrze, zwłaszcza, że Niemcy chcą tam posadowić fabrykę czołgów, i również ze Słowakami podpisali umowy dotyczące artyleryjskiej kwestii, więc no cóż, dogadują się nasi sąsiedzi lepiej z Ukrainą w tych kwestiach niż my. No okej, no bo z Niemcami to wiesz. A czy wiesz, no mamy też umowy podpisane z Ukrainą i to też pytanie, czy na przykład nie będzie tak, że pewne rzeczy będziemy robić u nas z technologią ukraińską i Ukraińcy będą chcieli wykorzystać nasz teren i nasze możliwości, czy tylko pytanie w jakich dziedzinach, tak? Bo wiemy, że tutaj też silników, też mamy mieć współpracę na zasadzie na porozumienie w sprawie silników, więc też pytanie, w którym kierunku to generalnie pójdzie, o może tak. Słuchajcie, ja pamiętam, przypominam sobie w połowie zeszłego roku była jakaś wizyta 3 ministrów w Czechach i było podpisane jakieś memorandum chyba 10-punktowe o współpracy polsko-czesko-ukraińskiej. Czy kojarzycie, co się w tej kwestii dzieje? Bo Czesi jakieś tam widocznie przemysły też mają i pamiętam, to było w połowie zeszłego roku, takie memorandum polsko-ukraińsko-czeskie było podpisane. Ja jedyne skojarzenia mam tylko z pracami remontowymi i serwisowymi na rzecz ukraińskiej armii. Okay. Czy Czesi mają dość duże tradycje z przemysłem wojskowym, bo przecież Skoda naprawdę tutaj ogromne zakłady i Czesi tutaj naprawdę mają dość spore też moce. Natomiast to, co Maciek powiedział, to było memorandum podpisane na temat naprawy i serwisowania sprzętu, który z Ukrainy będzie wycofywany do naprawy i wracało z powrotem na front. Mamy tu też przecież pewne rzeczy z Niemcami, które ostatnio wypłynęły na temat tego, że problem ze serwisowaniem, z naprawami Leopardów, tak, bo tutaj chodziło o stawkę.
Ale też coś tam jest dziwnego, bo miało tego centrum nie być, a jednak przyjechały pierwsze leopardy do nas. Tak. Ale ja słyszałem, że się dogadali jednak, więc może zeszli z sceny. A poczekaj, a gdzie miały przyjechać? No teoretycznie miały przyjechać do nas, na tak? Łabęd. Do nas miały przyjechać i przyjechały, więc Tak. Niemcy No właśnie, próbowali ale się... o tym mówię. Gdzie... Jaka była alternatywa? Bo Oni proponowali Litwa. Niemcy, Litwa. Litwa, no to spójrzmy, Litwa w tym momencie nie była gotowa, Niemcy tak samo. I dlatego przyjechały. Więc Po prostu. Niemcy Więc tu mógł być robią... przykład takich negocjacji na twardo, na granicy zerwania. Tak. A Bo czy wiesz, koniec końców- pytanie Mateusz, czy ktoś naprawdę tutaj ryzykowałby zerwanie pewnych rzeczy, czy bardziej chodziło o to, żeby po prostu pewne rzeczy dopiąć, czy wymusić ustępstwa na drugiej stronie, nie? Ale pamiętajmy jedną rzecz, o tym pisał Jarek Wolski, Piotrek Zbies, ludzie, którzy akurat w detalach kwestii pancernych siedzą bardzo głęboko. Mieliśmy okazję podczas tych różnych poziomów serwisu, jakie wykonywaliśmy stopniowo sami na Leopardach i potem przy modernizacji przekonać się, gdzie są te ukryte problemy, których na co dzień nie widać, a podłączona końcówka komputera diagnostycznego tego nie pokaże. I dlatego kwestia tej pierwotnej, jak to się nazywa, diagnostyki była o wiele droższa niż Niemcom się wydawało. Bo potem skutki tego w przypadku pewnych bardzo specyficznych połączeń spawalniczych z bardzo specyficznymi elementami, o wyjątkowo dużej odporności na ścieranie, ścinanie, rozciąganie i tak dalej, to nie są proste rzeczy. I mogą to zrobić tylko i wyłącznie Niemcy, bo sobie tak zawarowali w swoich wcześniejszych papierkach. Więc tu był realizm i doświadczenie tych 20 chyba lat eksploatacji w Polsce i modernizacji. A pamiętamy jedną rzecz. Nasi popełnili wielki, ale to ogromny błąd przy konfigurowaniu wymagań do modernizacji Leopardów 2.4 do wariantu 2.PL, że skupiono się na wieży, a kompletnie pominięto kwestię podwozia razem z całym układem jezdnym i silnikiem, który tak naprawdę powinniśmy podpisywać nie z Rheinmetallem, tylko z firmą Krauss Maffei Werke. I to nam się strasznie odbiło w trakcie prac modernizacyjnych, przedłużając te prace i podnosząc mocno koszty całego programu. Więc słuchajcie, zapłaciliśmy już Ja frajerski wrzucam czek. tu bombę w tym momencie, bo padło świetne pytanie. Czy uzbrojenie, zakupy tylu uzbrojenia spowoduje nasze bankructwo? Paweł, może się wypowiesz. To ja krótko. Nie, możemy przejść do następnego tematu. Ale To jest, poczekaj, prosto, to jest wrzutka przedwyborcza, Tak. dlatego, że musimy kupić to uzbrojenie. No trudno sobie wyobrazić, że to uzbrojenie będziemy go kupować za gotówkę i że na to bierzemy kredyt. Tak jak mówię, jeżeli byśmy się wstrzymywali, to po prostu byśmy zapłacili drożej. Możemy dyskutować, czy potrzebujemy takiej ilości i tego typu. I to jest na osobną dyskusję, tak? Czy to. I tutaj będzie bardzo dużo głosów, że może co innego, może inaczej. I ja myślę, że to możemy 2-3 godziny. Ale chciałem wrócić do innej kwestii, bo tutaj padło takie sformułowanie. I ja zawsze uczulam w tych naszych programach, żebyśmy się nie dali zmanipulować. To znaczy, padło takie sformułowanie, że premier Ukrainy jest powiązany Z Rinatem Achmetowem. z Achmatem, z oligarchą ukraińskim. To prawda. A Zeleński nie jest, jest bardziej propolski. To nieprawda. Tutaj Ja mamy nie taką że propolski, że sytuację. próbuje zażegnywać te... Nie. Właśnie nie. Mamy sytuację, słuchaj, taką, że to jest taki przykład typowej manipulacji, którą politycy stosują, czyli dobry, zły policjant. Tak? Wyskakuje zły policjant i mówi ci Polacy i tak dalej, nie? Potem wyskakuje dobry, mówi nie, no ale przecież z Polakami, my ich lubimy. Natomiast spójrzmy na interesy. Co jest interesem w tym momencie numer 1 Ukrainy? Oczywiście zachodnich korporacji, które siedzą w Ukrainie i oczywiście oligarchów ukraińskich, którzy współpracują z tymi korporacjami. No, wysyłka zboża. I będą robić wszystko, żeby to zboże wysłać
I grając jak gdyby na kilku fortepianach, tak? Czyli próbując dogadywać się poza plecami Polski, próbując się dogadywać z Polską, no wszystko co jest możliwe, a więc nie dajmy się, no i u nas też trochę, tak zauważcie, tak? Mamy prezydenta, który też gra dobrego i złego premiera, próbujemy również grać jakąś grę w dużej mierze, natomiast musimy sobie jasno powiedzieć, nasze interesy tutaj są różne i trzeba rozmawiać z Ukrainą. Prawdopodobnie te rozmowy dopiero mogą się odbyć po wyborach, właśnie z różnych względów. No, zresztą o tym mówiliśmy, cały ten program dotyczący umowy zbożowej, jeżeli ktoś nie oglądał, to polecam, żeby obejrzeć to, co robiłem z Mateuszem, bo tam pokazujemy jak gdyby jakie są te interesy i czym te interesy się różnią, co nie oznacza, że oczywiście z Ukrainą nie możemy dojść do wspólnego planu, natomiast pewnie będzie to trudno osiągnąć przed wyborami i pewnie dopóki nie będzie kilka razy nie ze strony Polski i prób obchodzenia tej Polski w Unii Europejskiej przez Ukrainę i zderzenia się Ukrainy ze ścianą, no pewnie do tego czasu się nie uda tego planu wypracować, natomiast w którymś momencie pewnie zostanie wypracowany. No zresztą Ukraińcy próbują jak gdyby, zobaczcie, wszystkiego, tak? I zarówno wypychać to zboże przez Rumunię, no już są Chorwację teraz różne, jeszcze. tak, różne, niesamowite nawet, niektóre są takie fantastyczne pomysły. No najlepiej byłoby oczywiście, jeżeli ta umowa zbożowa by dla Ukrainy wróciła, bo pamiętajmy, że to rolnictwo obecnie to jest główna ta część gospodarki, która w małym stopniu uległa degradacji, jeżeli chodzi o Ukrainę, tak? Tam W chyba stosunku na spadek przykład do tylko przemysłu 7% ciężkiego, tylko. tak, w Rok do stosunku roku. do przemysłu ciężkiego, tak, czy wydobywczego, tak, czy jeszcze jakichś innych dziedzin. A A więc jednocześnie- Ukrainie bardzo zależy na tym, żeby to zboże najlepiej tanio, w niskich kosztach było gdzieś wysyłane, tak? Coś z nim zrobić. No i Mają teraz- jeszcze czas, mają A czas, nam bo jest mogą wręcz magazynować. przeciwnie. Dla Znaczy nas interes inaczej. jest wręcz przeciwnie. Gdyby tranzyt był taki, że rzeczywiście to po drodze nie zniknie w Polsce, nie mielibyśmy z tym problemów. Ale tak nie jest. No i to w połowie jest zasługa niestety naszych polskich biznesmenów, bo to zboże ukraińskie, nie patrząc na jego parametry, czy jest dużo gorsze od naszego, czy spełnia, czy nie spełnia unijne normy, są w stanie samochodami nawet przywieźć, dalej im się to opłaca, a koszt jest przecież wyższy niż przy masowym transporcie kolejowym, i sprzedać to. I jak teraz się pojawiła ta cena regulowana, po której polscy rolnicy mogą odsprzedać, to i tak się opłaca zmieszać to ze zbożem posiadanym przez polskiego, powiedzmy, właściciela zboża, bo to nie rolnicy głównym są graczem tego zagadnienia, tylko właściciel zboża. I on potem odsprzeda to dalej do skupu, zarabiając jeszcze raz. Niestety to jest taki magnes na przewały, że trudno będzie nad tym zapanować. Bo to zboże w granicach, z tego co mi mówili znajomi z branży, kurde, za 300 z groszami złotych kupisz tam, przetransportujesz tu, masz gwarantowane 150 do 200 złotych bicia na tonie ukraińskiego zboża. Jak go jeszcze oddajesz za cenę regulowaną do zakładów zbożowych, no to podwajasz lekką ręką. Tak, Maciek, tylko po pierwsze, jeszcze raz, bo wracamy do tej umowy zbożowej. 45% ukraińskiego zboża, 44 dokładnie, trafiało do Europy i krajów rozwiniętych, jak była ta umowa, czyli jeżeli jej nie będzie, to niezależnie co wprowadzimy, no to będzie trafiać, no bo jest potencjalny zysk. No zawsze, jeżeli mamy nawet te granice zamknięte, słuchajcie, nawet teraz, to częściowo zboże trafia, tak? No i tutaj nie chcę jakichś tam jednostkowych, bo nie wiem skalę, ale jednostkowe takie informacje docierają, tak? Że to zboże jak gdyby trafia do Polski. Natomiast no warto wypracować jakieś wspólne rozwiązanie, tylko no, jak mówię, ono będzie trudne, no bo szczególnie przed żniwami, no mamy wybory, no jest dużo jak gdyby takich problemów, które nie są jasne, łatwe. Co jest ważne, większość problemów, które jest grzane do bólu, a tak naprawdę nie są one aż tak, wiecie, problematyczne dla wielu rzeczy, bo tak samo Ale te dotyczą wszystkich kredyt, krajów.
Tak, ale jest u nas, wiecie, zawsze pompa, zawsze my robimy ten kabaretowy taki ruski cyrk, ale my w Polsce też mamy swój polski cyrk i jest, wiecie, ja czasem puszczę jedną, drugą, trzecią telewizję, czy tam strony, no to każdy pasek w każdej telewizji to jest tak jakby kometa leciała i zaraz świat się zawali, nie? Znaczy nie ja jest. myślę, wiesz co, Mati, że jakbyśmy kiedyś zrobili polski cyrk i takie odcinki o Polsce, to one byłyby bardziej jeszcze satyryczne czasami niż o Rosji. Natomiast Tak. my, tak jak mówię, w tym momencie tego nie robimy, ale jak się znajdą oczywiście tutaj chętni, to może kiedyś w przyszłości. Kiedyś był program Polskie Kapitana zamroziło znowu, nie wiem jak Tak, ty to coś robisz, nie Maciek. wiem, nie wiem właśnie dlaczego. Ja Książki to miałem cię mieć przygniotły. słaby internet, nie? Książki cię przytłoczyły. Lubię. Ten regał na ciebie słuchaj, nie spadł. co jest najgorsze? Teraz właśnie się zmagam, bo to naprawdę trzeba mieć dużo czasu. Książkę Krzyśka Wojczala. Trzecia dekada. To jest co czytać, bo tu jest jedyne skromne i to trzeba jeszcze skupiać się i ze zrozumieniem to robić. To jest jedyne 700, Ojej. 640 stron, tak? A ty kiedy książkę piszesz? Ja? No tak. O czym Nie mówię? dojrzałem jeszcze do tego, żeby zacząć Ale Maćku, ją pisać. ale ja mam dla ciebie propozycję, bo jest taka funkcja, że możesz nagrywać głosem. I 3 jest godziny najbardziej pogadasz? Znaczy, że ja myślę, że to tam trylogia powstanie, tak, każda po 1000 stron. Słuchaj, to wyślij mi link do dobrego Albo dekalog. programowania w tym zakresie i chętnie w to Windows, pójdę. Windows 10. Na Windowsie? Tak. No Rozpoznawanie dobrze. mowy na ten. Tak, ja tak wyślemy nie ci. potrafię, Już bo ja nawet się mam syplę, tytuł dla Tak. ciebie. Jaki tytuł? Monologi Macieja. Kurde, wiesz co? Ja Menemsy. teraz przepraszam bardzo wszystkich tych, bo powiem coś, co nie jest moim dziełem, to naprawię cytatu. Ktoś kiedyś napisał taką książkę, Monologi Waginy. Ja uważam, że to nie jest to. Macie, nie jesteś waginą, no przestań. Ale jakiś zdziwiony nas. A jakie skojarzenie? Od razu, ja wagina. Czy to moja wina, że ty podałeś taki, kurde, tytuł? A ktoś już taki Mi się zrobił? tak nie kojarzyło, no. Ale jak ci się tak kojarzy. Nie wiem, z czym przypominasz tą część, no ale okej. Dobra, panowie, uspokójmy się, to jest dzisiaj poważny No, program. mały przerywnik był potrzebny. Tak, mały Piszą, że był- po A, depilacji. właśnie. Dwie rzeczy. Chciałem też przypomnieć wszystkim, że trochę lajków nam się przyda, żeby materiał fajnie się rozchodził. Tak, A tak, dwa, proszę. słuchajcie, w najbliższym czasie będzie można pod moimi filmami pobierać, jeżeli ktoś jest zainteresowany, książkę, tłumaczenie autorstwa Majora Spencera dotyczącą organizacji współczesnej walki i przetrwania w mieście. A to nie jest to, co wtedy ta pani się u nas odezwała? Tak, Tak. to jest O, dokładnie to pani. Tak, Tak, od to tej pozdrawiamy. pani zrobione, przetłumaczone. Ona tam cały czas jeszcze podlega pewnym korektom, ale zasadniczo naprawdę nadaje się i Paweł Makowski z Akademii Wojsk Lądowych, który zajmuje się tematyką właśnie walki lekkiej piechoty oraz walki w terenach zurbanizowanych, też zna pozycję i wyraził się o niej, że to jest całkiem fajna rzecz. I jest to do pobrania za darmo. To jest w formie PDF-a. Każdy może się z tym zapoznać jak najbardziej. Ja tylko w ramach przypomnienia, bo może nie wszyscy wiedzą, jakiś czas temu właśnie na takich czwartkowych kolacjach odezwała się na czacie jedna z pań i w ten sposób się nawiązała współpraca. Tak. I w tym momencie mamy finalny efekt tej współpracy, jak rozumiem. Super. Ale sami wiemy, że internet potrafi łączyć ludzi w dobrych sprawach, prawda? Tak jest. Dokładnie. Jesteśmy przykładem tego we czwórkę. I A w większym gronie. Większym, no ale Większym. jak czwórkę. Słuchajcie, wrzućmy trochę Afryki. Bo Afryka dzika, minęło, dawno znajdę. odkryta, te sprawy. bo No to minęło mamy trochę czasu. Troszkę i- śmiechu z Mhm. dwóch powodów. No bo teraz ten ECOWAS, czyli ta organizacja środkowoafrykańska, zaczyna się dzielić wewnętrznie. Bo 6 sierpnia mija termin ultimatum, jakie ta organizacja dała do Nigru, żeby przywrócono
władzę prezydencką. Jednocześnie to Burkina Faso i Mali poczęstowały informacjami, że każdy atak na Niger będzie wypowiedzeniem wojny im. I jednocześnie w Senegalu zaczęły się jakieś dziwne zamieszki, inspirowane zdecydowanie, można powiedzieć, przez właśnie sąsiadów takich jak Burkina Faso, Mali, które są zdecydowanie dotyczące kwestii, czy wspierać, czy nie wspierać Rosji. Więc coś tam się w tym momencie dzieje, ale potencjał militarny oceniając, jak tam chyba Łukasz Kobierski zamieścił, ekwiwalent 50 000 żołnierzy po stronie Nigru, Mali i Burkina Faso versus łączny potencjał 230 tysięcy żołnierzy, w tym większość to jest armia nigeryjska. Tak. No ale oni są częściowo związani walkami właśnie z tym z radykalnymi islamistami z Boko Haram, więc wszystkiego nie są w stanie użyć. I tu się obawiam właśnie współpracy pomiędzy tymi renegatami Mali, Burkina Faso i Niger oraz islamiści w tym momencie, no bo wróg mojego wroga jest przyjacielem, versus ta reszta tego ECOWAS-u, o ile do czegokolwiek siłowego w ogóle dojdzie. Najważniejsze, że Niger właśnie jest bez prądu, bo Nigeria odcięła im zasilanie. Tak, zasilanie. Maćku, ja negocjacji. ciebie proszę o wstrzymanie się od głosu i zresetowanie linka, bo już w ogóle ci nie widać, nawet zdjęcia. Dobra. Więc jakbyś zniknął, a Marcin, ja mam do ciebie... O, pojawiłeś się, dobra, super. Wspaniale. I znowu zamroziło go, no dobra. Marcin, a ja mam do ciebie pytanie, bo widziałem z Burkina Faso takiego generała, który przejął tam chyba władzę. Jakbyś mógł coś opowiedzieć i ogólnie opowiedzieć o tej sytuacji w Afryce Środkowej i powiązaniach z Rosją. Czy jesteś w stanie coś... Tam jest problem nie tylko samego Nigru, Mali, bo zaczęło się od Mali, gdzie wycofali się Francuzi w sumie pod naciskiem władz Mali. Ich miejsce zaczęli zajmować Wagnerowcy. Oczywiście wiemy, kim byli i kim są Wagnerowcy. I tutaj mamy w sumie działalność Wagnera, który wcale nie rozwiązuje problemu Mali i tym problemem to jest bardziej zabezpieczenie pewnych wpływów rosyjskich na tym terenie. Mamy Sudan, który jest drugim takim krajem kluczowym, w sumie może w kolejności, że tak powiem. Teraz się pojawiło i Burkina Faso i mamy przede wszystkim Niger, który tutaj z Mali dość ostro sobie współrządzą, czy współpracują, może tak. Natomiast problem jest z tym, że i w jednym i w drugim kraju dość duże wpływy ma Wagner, więc czy wpływy są prorosyjskie, może tak to nazwijmy. Ostatnio rozmawialiśmy z Danielem w sumie o tym i tutaj Daniel dość obszernie wprowadzał w ten temat Nigru i powiązań Wagnera i wpływów rosyjskich, gdzie na tych wiecach mieliśmy przykład flag rosyjskich, mieliśmy przecież spotkanie w Petersburgu z Afryką, Rosja-Afryka i mieliśmy też przedstawicieli danych krajów, którzy w swoich wypowiedziach, co nawet niektórzy się śmiali, układali swoją historię z Rosją wręcz, że to są przecież takie bratnie narody, więc też trochę śmiechu warte. Natomiast martwi mnie to, co powiedziałem Danielowi, bo martwi mnie utrata wpływów przez Francję. Francja stała się tak słaba, że Francja tutaj nie jest w stanie pewnych rzeczy zabezpieczyć i pytanie, chociaż mamy wypowiedź Macrona, który powiedział, że atak na obywateli francuskich czy na francuskie firmy spotka się z ostrą reakcją i natychmiastową reakcją Francji. Natomiast wiemy, jak wyglądała interwencja francuska w Mali i o co Francja musiała prosić NATO i Stany Zjednoczone, bo nie była w stanie sama sobie zabezpieczyć mostu lotniczego, mostu zaopatrzeniowego do Mali. Natomiast też sporo ją to kosztowała, ta interwencja w Mali i nie do końca się udało. Okej. Ja mam do was pytanie, skoro Francja nie radzi sobie z Afryką, gdzie to jest, można powiedzieć, ich teren? Niemcy? Kiedyś było ich. Tak, ale w sensie wiecie, ich konik, oni tam bardzo dużo nakładów, są obecni politycznie i finansowo. Niemcy nie dają rady sobie z przemysłem, gdzie to jest ich konik, to
UK wypisało się z Unii Europejskiej, no to nasza Europa nie wygląda za ciekawie, co? Jak takie 3 w sumie konie pociągowe tej Europy nie bardzo sobie radzą. Co myślicie? Znaczy wiesz, że tam jest cały czas to, co Daniel powiedział, oni cały czas są postrzegani jako koloniści, tak? Kraje kolonistyczne, kraje, które mają swoją historię kolonializmu i swoich czarnych kart tak naprawdę w tych krajach. Krajach, gdzie prowadzono ten wyzysk nie tylko względem ludzi, ale i zasobów. I oni cały czas, te korporacje nawet, które tam są w sumie tak traktowane, może odbierane jako korporacje wyzyskujące, tak? Tam nie ma inwestycji. Całkiem inaczej, to nawet sam Daniel też mówi, że inaczej to wygląda, jeżeli popatrzymy na ekspansję chińską, tak? My wprowadzamy gospodarkę, ekonomię, pewne rozwiązania, wspieramy pewne rzeczy tam. Infrastruktura. Tak, dokładnie. Natomiast później i tak to przejmujemy w taki sposób, ale zabezpieczamy ich w pewien sposób, więc tutaj inaczej to jest odbierane, inaczej wiedzie droga Chin niż Europy Zachodniej. I za Europą Zachodnią, Francją, Belgią, Portugalią, przecież tam było nie tylko Francja, prawda? Tam możemy mamy Wielką Brytanię przede wszystkim, mamy Belgię, mamy Francję przede wszystkim, bo to kolonie francuskie, gdzie cały czas ciąży się ten wpływ kolonializmu francuskiego i tego, że tak naprawdę to, co Daniel powiedział, Francja nie ma im teraz co zaoferować. No co im Francja może zaoferować? Francja ma swoje problemy gospodarcze, Francja ma swoje problemy ekonomiczne, prawne, społeczne przede wszystkim. Z kim? Z mniejszością z byłych kolonii francuskich tak naprawdę, które tam wyemigrowały, szukając szczęścia we Francji. I dzisiaj wiemy, jak to wygląda, gdzie mamy te getta emigranckie, i traktowanie ludzi z tych get jeszcze gorzej niż zwykłych Francuzów, tak? Druga kategoria. Ja oglądałem dokumenty, że tam nie było asymilacji, tylko było takie budowanie i zamykanie w gettach tych ludzi, gdzie ogrodzenia, płoty utrudniały przejścia. No, nie było to przygotowane zbyt dobrze. Ale dzisiaj Francja, widzisz Mateusz, dzisiaj Francja właśnie zbiera żniwo pewnych rzeczy, które pozostawiła, wręcz nawet pozwalała na pewne rzeczy i na traktowanie tych ludzi z drugiej kategorii. Tam nie było próby asymilacji tego społeczeństwa. Ono sobie żyło jakby w drugim kącie obok swoimi wartościami, czy swoją... Środowiska islamistyczne były bardzo aktywne, nie? Też z tym próbowała Francja walczyć, bo mamy tutaj i pewne reformy i prawo, które zaostrzało tutaj i naprowadzało trochę kontroli. Natomiast czy to coś dzisiaj zmieniło? Nie. Dzisiaj Francja jest w takim miejscu, jakim jest, ma swoje problemy i nie ma tutaj światełka, które by pokazywało, że ten problem może być przez Francję rozwiązany tak naprawdę. Okej, to ja mam do was takie pytanie, bo aby być obecnym w Afryce, tak jak sami mówicie, Francja nie ma na to odpowiedniej mocy. Chińczycy mają, a co robią Rosjanie? Bo Rosjanie próbują tam być, organizują, wiecie, szczyt Rosja, Afryka i tak dalej. Natomiast jak to się skończyło, przynajmniej wiecie, w tym Petersburgu, to widzimy, tam za bardzo nie było żadnych ustaleń. Jakaś firma z RPA chce sprowadzać Moskwicza z kierownicą po drugiej stronie i to jest największy sukces chyba tego szczytu. Co sądzicie? No bo widać, że te działania takie, nie wiem, agenturalne, jakieś propagandowe, mocno są obecne w Afryce, ale sami przedstawiciele tych krajów afrykańskich bardzo często łapią się na tym, że widzą, że to ściema. Obietnice z 2019 roku praktycznie nie zostały spełnione. Widzicie w tym jakąś przyszłość Rosji? Czy to będzie po prostu tylko taka pompowanie na aferę, żeby tam się ten kocioł mielił i żeby to wpływało jakoś na Europę? Znaczy wiesz, może ja powiem pierwszy, bo w sumie o tym rozmawiałem z Danielem i świetną rozmowę żeśmy odbyli, że tak naprawdę Rosja, organizując ten szczyt, chciała pokazać, że no tak, my byśmy wam pomogli, my byśmy zrealizowali plany, które wam obiecywaliśmy, natomiast ten wstrętny Zachód nie dość, że pomaga Ukrainie, przeszkadza nam, to przeszkadza
pomocy wam w Afryce, tak? My byśmy wam pomogli, my byśmy tam zaprowadzili porządek, my byśmy tam wysyłali ziarno, które tak naprawdę potrzebujecie, no ale wiecie, no Zachód wam i nam przeszkadza, tak? Więc Rosja na dzień dzisiejszy gra po to, żeby spotęgować głód, dodatkową emigrację do Europy i jeszcze bardziej atakować od strony południowej państwa Europy z południa, tak? Czy Włochy, czy Grecję i inne kraje. Okej, a myślicie, jest to kosztowne? Rosję stać na takie działanie w długim terminie, Paweł? Maciej? Ale Rosjanie na tym zarabiają. Wysyłają tam grupę Wagnera, której płacą wataszkowie reżimy za ochronę, za organizację transportu dóbr wydobywanych, plus jeszcze mają koncesję z tego wszystkiego, więc Rosja paradoksalnie wąskim kanałem, ale na tym zarabia. Konkretne dodatkowe korzyści wymienione przez Marcina w rozmowie z Danielem, to jest destabilizacja, zwiększanie presji migracyjnej na Europę. Jak jest presja migracyjna, to również rosną wydatki socjalne w Europie, tak, żeby Europa nie miała czasu myśleć i wydawać pieniędzy na zbrojenia, które są konieczne ze względu na zachowanie Rosji. Ja tylko przerwę, chciałem powiedzieć, że tak, łapki w górę każdego koloru przyjmiemy. Bo jesteśmy tolerancyjni. A ja chciałem powiedzieć, że się nie zgadzam z kapitanem. No dobrze, dla odmiany się nie zgodziłeś, jak zwykle, dobrze. To nie Rosja zarabia. Prigorzyn zarabia. No nie tylko on, wybrani zarabiają. To nie jest dobra, tak, że Rosja tak. jako Tu byłem kraj, no bo nieprecyzyjny. zobaczmy na jakiś bilans handlowy, no tam no nic nie ma. Tak. To są wszystkie nielegalne jakieś lewe interesy różnego typu, czyli te diamenty, złoto i tak dalej, z lokalnymi wataszkami. Może to oczywiście jest spektakularne, tak, no bo widzimy, tak, natomiast to wybrane osoby, tak, Rosja jako kraj, można powiedzieć, że nawet jest na minusie, jeżeli patrzymy na bilans handlowy. Zresztą o tym, pamiętasz, Mateusz, mówiliśmy, tak, i oni mieli 18 miliardów i kilka lat temu, tak mają 18 miliardów. 17,9, 18,1. No, Zmieniło więc się tam przez jakiegoś- 4 lata. Tak. Tak, natomiast są oczywiście wybrani oligarchowie plus Prigorzyn i jego koledzy, którzy świetnie na tych wyjazdach najemniczych wychodzą, Zarabiają. tak, i mają różnego rodzaju biznesy swoje, natomiast no, nazywać to, że Rosja zarabia, to nie. Znaczy, możemy nazwać to, że Rosja zarabia kosztem Europy, tak? Bo Europa przez ruch emigrancki ma jeszcze większy problem i generalnie chodzi mi, że wiesz, nie chodzi mi o finansowe zarabianie, tylko chodzi o to, że Czerpie korzyści. tak, że dzięki temu, że tam masza te palce, mówi pewne rzeczy i nawołuje do pewnych rzeczy, no to Europa ma problem, tak? Tak, to na pewno, wiesz. Natomiast tu też padło takie pytanie, czy Rosja długofalowo na tym coś zyskuje? W mojej ocenie i tak i nie. Zyskuje na tyle, na ile może, natomiast no długofalowo kto zyskuje najwięcej w tym momencie? Nawet na ostatnim Krewnik szczycie kto znajomy zyskał? królika. To też i Prigozina. Zyskuje ale Afryka. Chiny. Zyskuje też Afryka. Chiny. Tak. Afryka tam nic nie zyskuje. Co oni zyskują? Zyskują to, że w juanach się będą rozliczać z Rosją, tak? No bo Rosjanie przyszli, powiedzieli, że narodową walutą afrykańskich krajów obecnie jest juan. Teraz juan coraz silniej wchodzi jako tak i tu mamy dedolaryzację faktycznie, jeżeli chodzi o pewne rozliczenia. Natomiast co przejmuje tego dolara? Jakieś rozliczenia na przykład w euro, w dolarach nielubianych, no juan, tak? No kto w tym momencie na tym najwięcej zyskuje? No Chińczycy. Kto zyskuje ekonomicznie? No Chińczycy. Co Rosjanie mogliby dać w przyszłości, jeżeli by mieli silną armię? No Ludzi. właśnie różnego rodzaju te rzeczy militarne. No ale do tego grupa Wagnera to trochę za mało. Ale jeszcze jest jedna rzecz, na którą ostatnio ktoś inny zwrócił uwagę w wykonaniu chińskim, a ja teraz przypomnę jeszcze jedno. Kiedyś też Polska miała silny akcent w jednej rzeczy. Lumumbowo w Łodzi i studentów z Afryki,
którzy z czasem stawali się członkami rządów krajów afrykańskich i naprawdę niejednego spotkałem przez moich znajomych i no tak, bo ja tu byłem tym, ojciec był ministrem, teraz ja też w sumie jestem już ministrem albo coś takiego i myśmy to kompletnie nie wykorzystali, ale to, co było jeszcze z kolei na uniwersytetach moskiewskich i kiedyś jeszcze kijowskich, no teraz wiadomo na Ukrainie to jest inaczej, ale naprawdę mnóstwo ludzi wykształcili i oni stanowią ci ludzie elitę społeczności afrykańskich, a teraz to samo zrobili Chińczycy, ale z myśleniem bo co najmniej rosyjskim. 6 lub 8 ministrów obrony krajów afrykańskich to są absolwenci Chińskiej Akademii Sztabu Generalnego. Tak jest, to jest I ten kierunek i to widzimy coś- od kilku lat. Tak. Brawo, Maciek. To jest długoterminowa inwestycja służb i rosyjskich, i w tej chwili chińskich bardziej nawet. Czyli co, powinniśmy ściągać jak najwięcej inteligentnych My powinniśmy ludzi z wykorzystać tych, którzy już u nas byli na studiach, odkurzyć z nimi relacje, gdzie oni są, co robią. Naprawdę. To jest ostatnia chwila, bo już niedługo ich nie będzie, bo teraz tych studentów u nas jest zdecydowanie mniej. Za PRL-u było ich więcej. To znaczy, ja tam widzę bardzo dużo obcokrajowców. Mam ten akademik niedaleko i mnóstwo. No ale wiesz, kiedyś to były całe programy stypendialne i przyjeżdżała tutaj młodzież należąca do tych rodzin, które się tam liczyły. Bo tam dalej rodziny, klany i plemiona. Znaczy Maciek ma rację i ty masz rację, Mateusz, bo jak najbardziej z tych krajów mamy studentów i z Afryki. Natomiast pytanie jest, gdzie zaczynają się kształcić elity, bo kiedyś właśnie kształciły się we Francji, w Wielkiej Brytanii, przyszli ministrowie, premierzy i tak dalej. A teraz widzimy faktycznie, że oni kształcą się często na tych uniwersytetach i politechnikach chińskich. I to jest bardzo ciekawy trend, który już utrzymuje się tak naprawdę od kiedy Chińczycy zaczęli tam inwestować. I to jest bardzo szeroki taki strumień, szczególnie jeżeli chodzi o inżynierów, bo oczywiście są też, tak jak Maciek powiedział, ministrowie, natomiast wiesz, ten zasób techniczny w dużej mierze jest właśnie taki prochiński czy chiński, tak nie wiem jak to nazwać. Ja wam powiem jeszcze jedną rzecz. Generalnie zarówno Polska wysyła swoich oficerów na studia akademickie w Chinach na przykład, Chińczycy przysyłają do nas i kiedy jeszcze ostatnie ćwiczenia, jak byłem w służbie stałej w Niemczech, takie wielkie odbywaliśmy, i jako oficer łącznikowy, bo znam niemiecki i angielski, musiałem zasuwać tam do Niemców, żeby na pewniaka wszystkie informacje przyjąć w 2 językach, to tam spotkałem zarówno oficerów tureckich w obsadzie sztabu i 3 albo 4 Chińczyków. I tak delikatnie zadałem pytanie swoim niemieckim kolegom, czy rozmawiają o wszystkim przy nich, no to oczywiście nie, ale większość spraw i całą doktrynę, zasady, regulaminy i wszystko Chińczycy jak najbardziej zgłębione w zakresie armii niemieckiej, jako największej europejskiej wtedy mają. Też trzeba o tym pamiętać. Mhm. No, okej. Czy panowie macie jeszcze jakieś tematy? Bo jak nie, no to chyba wyczerpaliśmy temat. W Kończymy. sumie to została tylko ta konferencja pseudopokojowa, gdzie będzie rozmowa o pokoju, a nie w sprawie pokoju, bo jeżeli nie będzie Rosji, no to sorry, nie będzie negocjacji. A może być zupełnie coś innego. A może być zupełnie coś innego, bo może Tu być zapraszamy zbieranie- jutro na CEPA. Może być zbieranie, Cepie, co zbieranie innego chętnych- powiemy, co innego. Może być zbieranie tych, którzy wesprą jeszcze raz wysiłki a propos wsparcia Ukrainy, albo wręcz przeciwnie. Więc tu jest... Ja będę Ale pytał, będzie jeden kraj, który może nie w ostatnim, ale który zdecydował się na przyjazd. A więc jeżeli ktoś chce posłuchać o innym spojrzeniu niż Maćka, to zapraszamy jutro na codzienny ekonomiczny przegląd. Ale skrócie, jeżeli chcecie CEP. posłuchać spojrzenia Maćka, to nie zapraszamy, bo nie będzie go. ja chciałem To tylko- zostańcie, a my się wyłączamy. Ja chciałem tylko dodać, że będę pilnie obserwował samoloty, które z tego że tak Szczytu. powiem, spotkania szczytu będą kursowały do Moskwy. Mm. O, to jest ciekawe.
A będą to teraz ciekawie, tak. Brawo, Marcin. Czyli będziesz robił jakieś takie sprawozdania jak z frontu, mapki i samoloty? A nie, było nie, fajne. ale będę No tak, będę- wiesz, godzina będę mówił, 9:05 wyleciał ten, nie? Wiesz, mnie najbardziej Godzina interesuje, czy pierwszy samolot, 12:08 przyleciał. czy pierwszy samolot, który będzie, to będzie chiński, który tam wyląduje. Ciekawe. Tak więc myślę, że możemy dzisiaj zakończyć czwartkową kolację wyjątkowo przed upływem 2 godzin. Smaczną Czyli kolację. mogę iść na kolację. No, Smaczną tak. kolację. Tak. dziękuję. No ja też mam coś jeszcze do wykonania dzisiaj, więc to się może okazać, że niespodziewanie odzyskałem kawałek czasu. A ja tylko bym zapytał, bo nie widzę nigdzie, macie jakieś wyniki meczów? Tak, Niestety wygraliśmy. Wygraliśmy? Okay. Podobno. Ktoś przedtem pisał, że 2 mecze się Tak skończyły, pisali. tylko nie wiem kto pisał. Nie Dobra. wiem kto grał. Nie. Dobra. Legia i Lech. A, Ale ty to- mogłeś to mówić. Dobra, już nic nie mówię. To słuchajcie, dziękujemy serdecznie, że byliście z nami. Zapraszamy na następny czwartek. Pojawią się nowe rzeczy. Aha, w piątek spotkanie OPEC-u, tylko online. Ciekawe, co się pojawi. Online'owe spotkanie OPEC-u, czyli dalsza presja na zmniejszenie... Nie, wydobycia? najprawdopodobniej nic się nie wydarzy. Tak tylko mówię. Cena ropy i tak jest wysoka, nie? Paweł chciał coś powiedzieć. To w sobotę. To w sobie. Bo chcę iść coś zjeść. No Dobrze. Smacznego To, dla Pawła. dziękujemy Wam bardzo za poświęcony czas. Dzisiaj krócej niż zwykle. Dziękujemy za wszystkie lajki. Dziękujemy za to, że rozrzucicie, udostępnicie, niech się niesie. Będziemy się widzieć znowu na kolejnej kolacji czwartkowej w czwartek. W jakimś zestawie, nie wiadomo do końca jakim, bo to jest wszystko płynne. Wiemy, że w najbliższym czasie trochę więcej problemów z czasem popołudniowym i wieczorami będzie miał profesor Boćkowski, więc trudniej go będzie wieczorami u nas spotkać, ale nuż uda się ponagrywać komukolwiek z nas różne materiały z nim, to będziecie go mogli widywać. Ponadto zachęcamy do subskrybowania wszystkich kanałów 3, na których dzisiaj idą nasze materiały, do lajkowania, komentowania, dawania rady z reklamami i do wspierania naszych wszystkich kanałów, śledzenia naszych mediów społecznościowych. No Ja chyba- chciałem tylko dodać, że każdy z tych kanałów idzie na 100 000. Tak. 100 000, może więcej lat. Nam brakuje byśmy- tylko 88. No już mniej, już tak 87, ale Tak, idzie dobrze. Ja tak patrzę, kurde, no jeszcze mi dzisiaj brakuje coś do 52 000. Dobra, to nie przedłużajmy. Trzymajcie Dobra. się. Dziękuję. Trzymajcie ślicznie, się. kłaniam Cześć. Cześć.